Witam ponownie. Dzisiaj nietypowe nagranie, przeznaczone przede wszystkim dla fizyków zajmujących się ogólną teorią względności, dla astrofizyków, dla być może studentów interesujących się wszechświatem jako całość lub grawitacją, ale będzie tu przedstawiona inna teoria grawitacji, jakaś konkurencyjna względem ogólnej teorii względności Einsteina, i która jest dużo prostsza intuicyjnie, że nawet jeżeli ktoś nie będzie w stanie analizować tych wzorów, które ja tu wyprowadzę dla potwierdzenia tej teorii, to bez tego nawet uczeń liceum uzyska taką intuicję rozumienia najbardziej skomplikowanych zjawisk związanych z grawitacją. Właśnie problemem tej ogólnej teorii względności jest to, że ona jest praktycznie prawie przez nikogo nie rozumiana, a jej zapis matematyczny jest niezwykle skomplikowany, to jest zapis tensorowy i tylko tam niektóre najprostsze rozwiązania tych równań ogólnej teorii względności da się uzyskać w sposób ścisły, a resztę się uzyskuje w formie przybliżonych, takich numerycznych rozwiązań. Kilka przewidywań ogólnej teorii względności właśnie zgodnych, znaczy wyprowadzę zgodnie z tą nową teorią, którą proponuję. Znaczy ona nie jest nowa, znaczy ona była przedstawiana bardziej lub mniej podobnych wersjach już od wielu lat. Znaczy nie dziwnego, ponieważ pewne cechy pola grawitacyjnego wręcz narzucają ten nowy sposób myślenia, znaczy nowy dla większości osób, które będą tę lekcję oglądały, ale nie nowy dla fizyków. Ja tym zajmowałem się akurat przez kilkadziesiąt lat, ale wiele rzeczy wyprowadziłem, natomiast zatrzymałem się tam w kilku miejscach, dlatego praktycznie tego nie publikowałem, ale niedawno znalazłem właśnie pracę Henry'ego Lindnera, Henry Lindner. Umieszczę gdzieś tam pewnie w opisie tej lekcji link do tej pracy tam umieszczę, żeby każdy mógł sobie sam przeczytać. Oczywiście tam w języku angielskim, ale to teraz nie ma z tym pewnie problemu. Jeżeli nawet ktoś nie zna angielskiego, może tam gdzieś to przetłumaczyć przy użyciu tam Google'a czy czegoś innego, tak? Więc może przejdźmy do konkretów. Na czym polega ta inna teoria grawitacji? Sugeruję, że grawitacja to jest przyspieszony ruch przestrzeni. No i właśnie, już jest tu ogromna różnica między ogólną teorią względności, właśnie ta nazwa względność, a teorią, która przypisuje przestrzeni, znaczy postrzega przestrzeń jako obiekt materialny. Znaczy w tym sensie materialny, że jest to pewna substancja. Z czym ten pogląd był zwalczany przez fizyków wierzących w szczególną i w ogólną teorię względności. No jeżeli chodzi o tą szczególną, to ona również wynika z tej teorii, ale szczególnie przez fizyków wierzących w ogólną teorię względności, ponieważ właśnie w założeniu Einstein właśnie starał się z tej ogólnej teorii względności wyrugować pojęcie absolutnego ruchu, absolutnego spoczynku, że wszystko ma być tam względne. Natomiast założenie, że przestrzeń jest pewną substancją, właściwie narzuca wręcz odwrotne myślenie, że można mówić o absolutnym ruchu, absolutnym spoczynku, absolutnym
przyspieszeniu lub braku przyspieszenia. Ale nawet ta właśnie to ogólna teoria względności jakkolwiek zwalczała ten absolutum, który teraz powiedziałem, tak naprawdę bazuje na absolutnym przyspieszeniu. Co wynika z tej teorii, w której przedstawia się grawitację jako przyspieszony ruch przestrzeni, natomiast co jest przyjmowane na wiarę przez fizyków właśnie wierzących w tą ogólną teorię względności. Jaki jeszcze jest problem z tą ogólną teorią względności? No każda teoria, która by tak zawodziła, jeżeli chodzi o doświadczenie, zostałaby natychmiastowo odrzucona albo potraktowana jako szczególny przypadek bardziej ogólnej teorii. No i właśnie w przypadku tej ogólnej teorii względności, ponieważ jej przewidywania tu w skali na przykład naszego Układu Słonecznego są zbliżone do doświadczenia, znaczy pozwoliły wyjaśnić dziwne zachowanie się orbity Merkurego, również pozwoliły wyjaśnić ugięcie światła w polu grawitacyjnym Słońca. Natomiast jeżeli chodzi o większą skalę, w skali galaktyk i grup galaktyk, no ogólna teoria względności poniosła ogromną klęskę. Okazało się, że w galaktykach spiralnych gwiazdy zgodnie z teorią Einsteina powinny, podobnie jak w Układzie Słonecznym, im dalej jest planeta od centrum Układu Słonecznego, czy Układu Planetarnego, nie będzie Układu Słonecznego nawet, więc to tym wolniej się porusza zgodnie z teorią grawitacji. Natomiast okazało się, że w przypadku galaktyk spiralnych te gwiazdy oddalone od centrum galaktyki od pewnej odległości praktycznie ich prędkość jest prawie że niezmienna. Znaczy, co jest całkowicie niezgodne z ogólną teorią względności. I to byłby w normalnym świecie taki fakt natychmiast by powodował, że podważenie tej teorii. Natomiast tu się stało coś odwrotnego, że a jeszcze to nie jest koniec, ponieważ jeszcze w większej skali, w skali gromad galaktyk, gdzie tymi obiektami poruszającymi się wokół centrum gromady galaktyk są poszczególne galaktyki, okazało się, że te galaktyki poruszają się po tych orbitach zbyt szybko, niż wystarczyłaby na utrzymanie ich w ruchu po takiej orbicie siła grawitacji, której źródłem jest ta materia, którą znamy, czyli jest ta materia, która głównie jest zbudowana z elektronów i kwarków górnych i dolnych, czyli raczej protonów i neutronów, bo protony i neutrony są właśnie, głównie składają się z tych dwóch kwarków dolnego i górnego. I w normalnym świecie by po prostu trzeba było modyfikować tą teorię i uznać ją jako zbliżoną do prawdy tu w mniejszej skali, no bo że te wyniki doświadczalne w tej skali Układu Słonecznego rzeczywiście były bliskie znaczy obliczenia w oparciu o tą ogólną teorię względności pokrywały się prawie, były zbliżone do pomiarów tych, co już wspomniałem. Natomiast w tej większej skali całkowicie pomiary zaprzeczają prawdziwości ogólnej teorii względności. I teraz co się stało? Każda inna teoria zostałaby odrzucona albo potraktowana jako niedokładna teoria, ale w mniejszej skali zbliżona do prawdy i byśmy próbowali ją modyfikować. Natomiast od bardzo długiego czasu uczelnie wyższe zostały opanowane przez sektę ludzi wierzących w prawdziwość, w świętość Einsteina praktycznie, w prawdziwość ogólnej teorii względności. Teraz co oni zrobili? Uznali, że skoro nie wierzą, że ta ogólna teoria względności jest prawdziwa, no to jak można było ją podtrzymać? Trzeba było
żeby uzasadnić to zbyt szybki ruch, zbyt dużą prędkość gwiazd w galaktykach spiralnych i zbyt dużą prędkość galaktyk w gromadach galaktyk, po prostu stwierdzono, że oprócz tej materii, którą znamy, musi tam istnieć jeszcze jakiś inny rodzaj materii, którą teraz nie widzi, znaczy nie możemy jej doświadczyć, zbadać, ponieważ nie oddziałuje ona elektromagnetycznie, znaczy w ogóle ani elektromagnetycznie, ani silnie z tą naszą materią, czy nie wysyła światła, nie pochłania promienia elektromagnetycznego i że jedynie oddziałuje z tą znaną nam materią poprzez grawitację. I po prostu dodano tyle tej materii i tak ją rozmieszczono, żeby właśnie te gwiazdy poruszały się z taką prędkością, z jaką się poruszają, jak to pomiary wskazują tak, żeby dało się to wyjaśnić w oparciu o ogólną teorię względności. Czyli czy uparcie się, czy celem wymyślenia ciemnej materii było jedynie podtrzymanie prawdziwości ogólnej teorii względności. I przez kilkadziesiąt lat już od momentu wykrycia tego faktu, już chyba z 50 lat, od momentu wykrycia tego dziwnego zachowania, znaczy dziwnego, jeżeli chodzi o ogólną teorię względności, zachowania gwiazd w galaktykach spiralnych i galaktyk w gromadach galaktyk, nie znaleziono żadnej, ani jednej cząsteczki ciemnej materii. Ale to nikomu nie przeszkadza, znaczy fizykom, którzy właśnie zdobyli tam doktoraty, profesury właśnie dzięki wykładaniu ogólnej teorii względności, dzięki jakimś pracom naukowym bazujących na ogólnej teorii względności, to im w ogóle nic nie przeszkadzało, bo jeżeli jakiekolwiek tam fakty doświadczalne nowe ponownie zaprzeczały, były niezgodne z ogólną teorią względności, nawet przy założeniu istnienia ciemnej materii, to po prostu zaczęli przypisywać tej ciemnej materii coraz to nowe cechy, ale celem każdej tej zmiany było utrzymanie prawdziwości ogólnej teorii względności. Dlatego pieniądze nie szły na badania alternatywnych rozwiązań, szczególnie jakieś na modyfikację tej ogólnej teorii względności, poszukiwanie jakichś modyfikacji ogólnej teorii względności, ponieważ ta grupy zarządzające uczelniami były jak gdyby spaczone tą wiarą Einsteina. Tak? Chociaż Einstein już widzimy, że jeżeli chodzi o tą teorię kwantową, to on się wielokrotnie mylił. Co więcej, on nawet wiele przewidywań nie zgadzał się ze znalezionymi rozwiązaniami jego ogólnej teorii względności. Nie wierzył w istnienie czarnych dziur, nie wierzył w istnienie fal grawitacyjnych. Także był to oczywiście geniusz, ale też jego jeżeli chodzi o na przykład szczególną teorię względności, to praktycznie już bardzo wielu fizyków stworzyło podstawy takiego rozumienia, tylko poszedł troszeczkę dalej. No i teraz właśnie dzisiaj przedstawię taką inną teorię, w której wyjaśnia się zjawiska grawitacji przyspieszonym ruchem przestrzeni i przestrzeni przypisuje się cechy powiedzmy materialne, w tym sensie cechy pewnej substancji, bardzo dziwnej substancji. No i to przejdźmy już do konkretów, na razie taki wstęp będzie, więc jeszcze raz ten temat, czyli czy grawitacja to przyspieszony ruch przestrzeni. I musimy najpierw zauważyć, przypomnieć sobie, jakie cechy ma przestrzeń. Na razie chodzi mi o tą przestrzeń bez pola grawitacyjnego. Więc co wiem o tej przestrzeni? Jeżeli mamy próżnię, tak, nie ma materii, więc pierwsza taka cecha, zauważamy, że przestrzeń nie stawia oporu przy ruchu jednostajnym, prostoliniowym.
Następnie zauważamy, że przeciwstawia się próbie przyspieszenia. No to jest taki skrót myślowy. Oczywiście nie chodzi o samo przyspieszenie, chodzi o, że przestrzeń przeciwstawia się wszelkiej zmianie wektora prędkości, czyli każdej cesze prędkości, czyli zarówno przyspieszaniu, zwalnianiu, zmianie kierunku ruchu. Tak? Więc co więcej jeszcze, że prędkość światła w układzie inercjalnym nie zależy od ruchu źródła tego światła. Tak? I to trzeba zauważyć, że ta cecha już sugeruje jakieś podobieństwo z falami. Bo właśnie taką cechę ma fale. Na przykład na jakiejś łódce płyniemy i będziemy jakimś tym kijem uderzali w powierzchnię wody, no to ta fala w wodzie, która będzie rozchodziła się względem wody i prędkość będzie za każdym taka sama. To czy łódka się poruszała szybciej czy wolniej nie będzie miało znaczenia. Będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o częstotliwość tej fali, która dotrze gdzieś tam do jakiegoś obserwatora później. Natomiast jeżeli chodzi o prędkość fali, to nie ma to znaczenia, czyli czy łódka się szybko poruszała, czy wolno, to uderzanie w powierzchnię wody jakimś tam kijkiem nie powodowałoby, że ta prędkość tej fali, która zacznie się tam rozchodzić względem wody, żeby miała inną prędkość. Czyli prędkość źródła właśnie nie wpływa na prędkość fali, bo prędkość fali jest cechą ośrodka danego. W różnych ośrodkach ta fala może się z różną prędkością rozchodzić, ale ta prędkość jest cechą ośrodka, a nie cechą źródła fali. Tak? Natomiast częstotliwość na przykład fali tak jest cechą źródła. No i właśnie, i jeszcze inna cecha, czyli właśnie ta cecha już nam coś sugeruje, a to jest kolejna własność prędkości światła, że prędkość światła we wszystkich układach inercjalnych jest taka sama. To jeżeli chodzi o ogólną teorię względności, to jest to fakt też potwierdzony doświadczalnie, ale również wynika to nawet bez tego doświadczenia, można wyprowadzić ten fakt, że w każdym inercjalnym układzie odniesienia powinna istnieć taka największa prędkość przenoszenia informacji i ona powinna być taka sama we wszystkich układach inercjalnych. A z czego to wynika? Takie założenie jest konieczne, żeby w każdym układzie inercjalnym prawa fizyki miały taką samą formę matematyczną. Więc jest to potwierdzone doświadczalnie, ale również wynika z założenia, znaczy takiego narzuconego warunku na układy inercjalne, że w każdym układzie inercjalnym matematyczna postać praw fizyki powinna być taka sama. Znaczy, akurat dlaczego to potwierdzenie doświadczalne było konieczne? Ponieważ właśnie z tego faktu, że prawa fizyki mają być takie same, to wynika to, że ta najszybsza prędkość przekazywania informacji powinna być taka sama w każdym układzie inercjalnym. Teraz okazało się, że prędkość światła jest tą prędkością przenoszenia informacji, największą prędkością, z jaką może informacja rozchodzić się w układzie inercjalnym. No dobrze. I właśnie ta cecha światła, że prędkość światła we wszystkich układach inercjalnych jest taka sama, z niej można bardzo łatwo wyprowadzić, właśnie to Einstein zrobił, znaczy z niej wynika to, że pomiar czasu, pomiar długości zależy od układu, w którym to czynimy. I już tu akurat nie będę zajmował się szczególną teorią względności, ale właściwie tu przypomnę tylko te wnioski, które później są konsekwencją tego faktu, że ta prędkość światła w każdym układzie inercjalnym jest taka sama. Wynika z tego, że zegar poruszający się względem obserwatora chodzi wolniej niż zegar spoczywający względem niego i to jest ten związek tu. To jest właśnie, czym jest to delta T i delta T'. Mamy obserwatora, i który ma swój zegar i tym zegarem mierzy ten czas delta T.
Natomiast widzi zegar poruszający się względem niego i odczytuje jednocześnie czas mierzony przez ten zegar poruszający się względem niego. I okazuje się, że ten zegar poruszający się chodzi wolniej niż zegar spoczywający względem niego. I to ten wzór pokazuje, znaczy w tym wzorze występuje ten słynny pierwiastek, tak zwany czynnik gamma, gdzie V to jest prędkością tego zegara poruszającego się względem obserwatora, to C jest prędkością światła. Tak naprawdę tak jest przedstawiony ten sens tego wzoru, natomiast jest tu dużo większy problem, bo tak naprawdę to nie jest tak, że no, ten obserwator może spokojnie patrzeć na ten swój zegar, no bo ten zegar jest tu obok niego. Natomiast co to znaczy, że ten obserwator patrzy na, odczytuje znaczy wskazania zegara poruszającego się. To nie jest tak, że ten jeden obserwator patrzy na wszystkie te położenia tego zegara. Nie. To najpierw się definiuje układ inercjalny związany z tym obserwatorem, który ma ten spoczywający zegar. Znaczy, czym jest ten układ inercjalny? Że jest to zespół obserwatorów, którzy znajdują się we wszystkich punktach tego układu. Każdy z nich ma zegar, identyczny zegar i te zegary wszystkie synchronizujemy zgodnie z taką zasadą, wysyłamy tam wiązkę światła, ona się odbija od lustra, które jest w miejscu, gdzie jest ten inny obserwator, wraca i odpowiednio się ustawia te zegary i tam jest już ten czas, czym jest ten czas odczytany przez obserwatora tego, który ma ten zegar spoczywający względem siebie, na tym zegarze poruszającym się. To nie odczytuje ten jeden obserwator, tylko ten obserwator obserwuje, jaka godzina była na zegarze poruszającym się, gdy zegar był tuż obok niego, natomiast później ten zegar dalej się porusza. Ten inny obserwator w tym układzie inercjalnym, który ma zegar zsynchronizowany z tym pierwszym obserwatorem, on odczytuje wartość, jaką na tym zegarze poruszającym się zauważy tam obok siebie i dopiero jak się skomunikują, tych dwóch obserwatorów się skomunikuje między sobą, to mogą ustalić, jaka była ta różnica wskazań z zegara tego obserwatora, który później odczytał tę wartość tego, znaczy wskazania zegara poruszającego się i tego pierwszego, który widział na początku to. I problem właśnie już jest z tą synchronizacją, bo czyli ten wzór jest prawdziwy właśnie przy takim założeniu tego rodzaju synchronizacji między zegarami, czy właściwie to jest związek między pewnym układem zdefiniowanym właśnie poprzez szczególny sposób synchronizacji zegarów, a zegarem poruszającym się. I tam jest problem, bo przy tej synchronizacji zakłada się, że prędkość światła w jednym kierunku i w drugim kierunku, po odbiciu od tego lustra, powiedzmy, który znajduje się u tego drugiego obserwatora, że prędkość w obu kierunkach jest taka sama. I jest to założenie całkowicie niepotwierdzone, jest to też wiara w to, że tak jest, co nie będzie prawdziwe zgodnie z tą teorią. Więc kryje się tu pewien problem właśnie, żeby rozumieć, że ten czas odczytany na zegarze poruszającym się względem tego obserwatora, który ma ten zegar, jak to odczytuje ten czas, że tak naprawdę nie odczytuje ten jeden obserwator, tylko on i plus ten drugi, jakby kolega w jego układzie współrzędnych, który ma synchronizowany zegar zgodnie z tą
metodą, którą podałem, że obaj odczytują te wskazania zegara poruszających się w tym miejscu i w tym miejscu, gdzie ten drugi obserwator, i potem się komunikują i odejmują od tamtego wskazania to wskazanie, i to jest ten czas odczytany na zegarze poruszającym się. Jest to dużo bardziej skomplikowane i jak mówię, tam się kryje kolejny błąd tej ogólnej teorii, i na początku tyle błąd. Założenie całkowite, że to ogólna, ta szczególna teoria względności opiera się również na kolejnym założeniu, że to światło w każdym kierunku, właśnie w kierunku tego lustra i po odbiciu tego lustra, które wróci do tego pierwszego obserwatora, że porusza się w obu kierunkach z taką samą prędkością. Nie ma żadnego dowodu na to, znaczy Einstein nie daje żadnego dowodu, że tak jest. To jest po prostu założenie szczególnej teorii względności. Według tej teorii, którą tu przedstawię, nie jest ono prawdziwe. Nie jest ono prawdziwe. Następnie co jeszcze wynika z tego założenia, że prędkość światła w każdym układzie inercjalnym jest taka sama. Taka sama również wynika fakt, że długość przedmiotu w ruchu zmierzonego, gdy się porusza względem obserwatora, jest mniejsza niż długość tego samego przedmiotu, gdy ten przedmiot względem niego spoczywa. I ten związek jest właśnie taki, że i to tylko dzieje się, znaczy skrócenie długości następuje tylko w kierunku ruchu. I też w tym jest ten sam problem właśnie, że co to znaczy, no jeżeli ten przedmiot spoczywa, no to zmierzyć jego długość to jest bardzo prosto. Bierzemy jakąś tam miarkę i spokojnie, bez pośpiechu możemy przyłożyć ten wzorzec długości, zmierzyć jego długość. Co to znaczy zmierzyć długość przedmiotu w trakcie ruchu? To, żeby zmierzyć długość przedmiotu w trakcie ruchu, to potrzebujemy znowu nie jednego obserwatora, w tym układzie, względem którego się ten przedmiot porusza, tylko dwóch obserwatorów. Jeden obserwator notuje, gdzie znajduje się początek tego przedmiotu o jakiejś godzinie. I teraz drugi obserwator w jego układzie, który ma ten zegar zsynchronizowany zgodnie z tą metodą, którą podałem, która zawiera też to założenie, że prędkość światła w każdym jest taka sama, całkowicie arbitralne, że on o tej samej godzinie musi odczytać położenie tego końca. Potem się komunikują ci obserwatorzy i jak się odejmie współrzędną tego końca od współrzędnej tego końca, odczytano o tej samej godzinie na tych zegarach, tylko to są różne zegary, tylko zsynchronizowane w ten szczególny sposób, to będzie ta odległość tego przedmiotu zmierzonego w trakcie ruchu. Więc zobaczymy, że nawet coś, na czym się przechodzi tak całkowicie w sposób, znaczy bez wyjaśnienia, że to się tak tłumaczy, jakby to ten jeden obserwator, który mierzy długość tego przedmiotu w spoczynku, że to ten jeden obserwator mierzy długość tego przedmiotu w czasie ruchu. Nie. Do zmierzenia długości przedmiotu w ruchu w układzie inercjalnym potrzeba dwóch obserwatorów, i tak mówię, jeden, który odczytuje współrzędne położenia, którzy muszą o tej samej godzinie na ich zegarach, które zostały synchronizowane w ten szczególny sposób, który też tam zawiera pewną niepewność, muszą odczytać współrzędne położenia końca i początku, odjąć te współrzędne i uzyskamy wtedy tą tak zwaną długość przedmiotu w trakcie ruchu. Więc w jaki sposób ten wzór zawiera w sobie definicję tego układu inercjalnego, tak? Który, jak powiedziałem, zawiera założenie całkowicie wzięte z powietrza, że prędkość światła w każdym kierunku w próżni jest taka sama, a to założenie wynika z próby z walki jak gdyby tej teorii względności z przypisywaniem przestrzeni własności substancji.
substancji. No i jest to oczywiście, więc nie wynika to z niczego innego, tylko z tego założenia, że przestrzeń nie jest żadną substancją, bo wtedy to założenie byłoby, no, wymagałoby potwierdzenia, nie byłoby po prostu prawdziwe. No i przejdźmy jeszcze. Więc tu na razie myślę, że te podstawowe cechy przestrzeni zostały przedstawione i za chwileczkę muszę tu przygotować tablicę do kolejnej części lekcji. Przejdziemy za chwileczkę do pola grawitacyjnego i do pewnych podobieństw zjawiska grawitacji do właśnie tych cech przestrzeni, przy założeniu, że przypiszemy właśnie przestrzeni cechy substancji, tak? No ale muszę to przygotować. Zanim przedstawię fakty, które wręcz zdają się narzucać przypisanie zjawisku grawitacji, znaczy wyjaśnienie zjawiska grawitacji poprzez przyspieszony ruch przestrzeni, to jeszcze wrócę do tego poprzedniego punktu, gdzie trzeba zrozumieć istotę problemu, że tak zwany układ inercjalny, w którym opisywana jest szczególna teoria względności, on zakłada pewien szczególny sposób synchronizacji zegarów. I jakkolwiek zarówno szczególna teoria względności, jak i ogólna teoria względności zwalcza pojęcie absolutnego czasu, takiego jednego czasu dla całego wszechświata, to praktycznie w definicji tego układu inercjalnego jest zawarta jakby wiara w nieskończoną prędkość przenoszenia informacji, bo zakłada się, że ta sama godzina na jednym zegarze w układzie inercjalnym i ta sama godzina na innym układzie inercjalnym, znaczy na innym zegarze w tym samym układzie inercjalnym, gdzie te zegary zostały synchronizowane zgodnie z tą metodą, którą podano wcześniej, że to jest właśnie ten sam moment we wszechświecie, jak gdyby, tak? W tym układzie inercjalnym. Ale przecież tak naprawdę wskazanie zegara jednego w jednym miejscu i wskazanie zegara innego w innym miejscu to są dwa całkowicie odrębne zdarzenia. I łączy się w tym układzie, w definicji układu inercjalnego, łączy się te dwa pomiary poprzez szczególny sposób synchronizacji zegarów. Można wyobrazić sobie inne układy, inaczej zdefiniowane, gdzie te zegary się synchronizują inaczej. No właśnie, przy założeniu, że przestrzeń jest substancją, i że istnieje coś takiego jak spoczynek względem tej substancji lub ruch względem tej substancji, to wtedy prędkość światła, które względem tej substancji porusza się ze stałą prędkością, w zależności od układu byłaby różna w różne strony. Dlatego pamiętajmy, że te wszystkie związki wyprowadzone w szczególnej teorii względności, ale również i w ogólnej teorii względności, one zakładają pewien szczególny sposób synchronizacji zegarów przy założeniu, że prędkość światła w obu kierunkach jest taka sama, a tylko wtedy będzie taka sama, jeżeli przestrzeń nie będzie miała własności substancji. Jeżeli przestrzeń ma własności substancji i można mówić i światło względem tej przestrzeni poruszałoby się ze stałą prędkością, to w różnych układach inercjalnych prędkość światła w różnym kierunku, znaczy w jednym kierunku i w przeciwnym kierunku byłaby różna. I pamiętajmy właśnie, że nie ma absolutnego, według teorii względności, nie ma absolutnego czasu dla całego wszechświata, a ten czas i ten sam czas w danym układzie inercjalnym to jest tylko wynika z arbitralnego przypisania tej samej godziny na dwóch różnych zegarach zgodnie z pewną zasadą synchronizacji, która jest oparta o założenie niewywiedzione z niczego, że prędkość
prędkość światła w obu kierunkach jest taka sama. No i teraz przejdźmy do wyprowadzenia dość prostych wzorów i porównania ich ze wzorami opisującymi zmianę, to spowolnienie zegarów w polu grawitacyjnym i zmniejszenie częstotliwości fali elektromagnetycznej odbieranej przez obserwatora, który jest daleko od pola grawitacyjnego względem tej częstotliwości wysyłanej przez źródło fali elektromagnetycznej znajdującej się w polu grawitacyjnym. Więc przejdźmy najpierw od tego dość prostego problemu prędkości, drugiej prędkości kosmicznej, czyli najmniejszej prędkości, jaką trzeba nadać ciału na danej wysokości nad powierzchnią np. planety, aby to ciało uciekło, oddaliło się na nieskończoną odległość. To chodzi o najmniejszą prędkość, która pozwala na ucieczkę tego ciała na nieskończoną odległość od pola grawitacyjnego danej planety. No więc mamy jakąś planetę o masie m i nasze ciało znajduje się w jakiejś odległości na zewnątrz tej planety, w jakiejś odległości od środka, na przykład odległości r małe. I teraz jest pytanie, jaką najmniejszą prędkość v trzeba nadać temu ciału. To akurat to nie jest istotne, w którym kierunku, czy w kierunku w linii poprowadzonej ze środka, można w innym kierunku, ale tak jest prościej. Więc nadajemy prędkość temu ciału w kierunku linii wychodzącej ze środka tej planety i pytamy się, jaka to musiała być najmniejsza prędkość, żeby to ciało już nigdy się nie wróciło, czyli żeby oddaliło się na nieskończoną odległość. Czyli chcemy, żeby przy tej prędkości ono się, jak w cudzysłowie, zatrzymało dopiero w nieskończoności. Bo to ma być najmniejsza prędkość, czyli ta prędkość końcowa musi być równa 0, a odległość, w której ta prędkość będzie równa 0, musi być równa nieskończoność. Czyli założymy, że VK jest równa 0 i RK jest równa nieskończoność. Czyli oczywiście ja nieskończoności tu nie mogę narysować, więc załóżmy, że to jest to miejsce w nieskończoności, gdzie prędkość końcowa jest równa 0, a odległość od środka tej planety jest równa nieskończoności. I co? Ponieważ po nadaniu tej prędkości V już nie działa żadna inna siła niż siła grawitacji. Użyjmy tu jeszcze tego pojęcia siły grawitacji. Ono oczywiście nie istnieje siła grawitacji, ale to pojęcie służy, wtedy możemy, jeżeli założymy, że istnieje siła grawitacji, to możemy te trzy zasady dynamiki Newtona stosować również w obecności pola grawitacyjnego. Więc pole grawitacyjne jest polem zachowawczym, czyli energia mechaniczna, jeżeli nie działają żadne inne siły niż siła grawitacji, w cudzysłowie mówimy o tej sile, to energia mechaniczna, czy suma energii kinetycznej i potencjalnej się nie zmienia, więc na początku mamy energię kinetyczną mv² przez 2, gdzie m jest masą, m jest masą tego ciała, któremu nadajemy tą prędkość v, minus gmm przez r to jest energia potencjalna tego ciała, inaczej jest wspólna energia potencjalna tego układu, to planeta i to ciało, tak naprawdę to jest wspólna ich energia oddziaływania między planetą i tym ciałem. I na końcu mamy podobne wyrażenie, też mv² przez 2 plus minus gmm przez RK, czyli to jest inna prędkość niż tu i inna odległość niż tu. I ponieważ chcemy, żeby to ciało się zatrzymało w cudzysłowie w nieskończoności, czy VK jest równe 0, RK jest równe nieskończoność, no jak VK jest 0, to ten wyraz jest równy 0, jak RK jest nieskończoność, mianownik nieskończenie duży, to ułamek nieskończenie mały, czy równy 0, więc prawa strona jest równa 0 i przenosimy ten wyraz minus gmm przez r na drugą stronę ze znakiem plus, mamy tu i obliczamy z tego v², małe m się skraca, że masa tego ciała się skraca, uzyskujemy wzór na prędkość tego ciała do kwadratu, to jest 2gm przez r. No i można oczywiście z tego obliczyć tą prędkość v, ale to nam jest bardziej potrzebne, ale jak ktoś chce, może obliczyć prędkość, tą drugą prędkość kosmiczną.
No właśnie, i teraz najpierw przejdźmy do tych czarnych dziur. Już pierwsze przewidywanie. Ten promień Schwarzschilda, czyli dla takiej nieobracającej się czarnej dziury z ogólnej teorii względności, to jest dość skomplikowanych obliczeń, wynika, że jeżeli ciało znajdzie się w odległości r mniejszej niż 2gmm przez c kwadrat, gdzie c jest prędkością światła, a m jest masą tej czarnej dziury, właśnie masą czarnej dziury, czyli masą zawartą wewnątrz objętości o takiej promieniu w R, to już nigdy to ciało nie może uciec od tego, znaczy nie może przekroczyć już tej odległości w drugą stronę. No i mówię, wynika ten wzór z dość skomplikowanych obliczeń, jeżeli chodzi o ogólną teorię względności z tych równań. Natomiast zobaczmy, jak ten wzór wynika w sposób banalny z założenia, że prędkość, ta druga prędkość kosmiczna, ta prędkość ucieczki z pola grawitacyjnego jakiejś tam planety czy gwiazdy, jeżeli będzie równa prędkości światła, jeżeli tu wstawimy, czyli jeżeli w miejsce V wstawimy prędkość światła, no to tu wstawiamy, mamy wzór, tu c kwadrat równa się 2gm przez r, tu już zamiast tego promienia wstawimy ten promień właśnie Schwarzschilda, to po przekształceniu mnożymy przez r, dzielimy przez c kwadrat i uzyskujemy wzór na ten promień, dokładnie ten sam wzór, który wynika z ogólnej teorii względności, czyli po prostu wystarczyło założyć, że prędkość ucieczki jest równa prędkości światła, to wtedy uzyskujemy właśnie wzór na promień, czyli odległość od tej planety, od centrum tej planety, przy której już żadne ciało nie ucieknie z wnętrza tej objętości tej kuli o promieniu R duże. I będzie musiał tam się poruszać w kierunku centrum tej tak zwanej czarnej dziury. No właśnie, więc to już jest zastanawiające, że ten promień Schwarzschilda i zjawisko czarnej dziury związane jest z ruchem czegoś. Właśnie, bo widzimy, że z prostego wzoru, ze wstawienia w miejsce prędkości tej ucieczki, tej najmniejszej prędkości, która pozwala na ucieczkę z pola grawitacyjnego ciała o masie m duże, że wtedy nam od razu uzyskujemy właśnie ten promień Schwarzschilda. Ale to nie jest koniec. Teraz tu zapisałem dwa wzory, które też wynikają z ogólnej teorii względności. Ten pierwszy wzór, właśnie ja podaję go w takiej dość skomplikowanej formie, ponieważ on w takiej formie jest też podany w tym artykule tego pana Lindnera, ale właściwie ważniejsze jest, że ten wzór wynika z tego prostszego związku, czy to jest związek między częstotliwością od f' w tym wzorze, to jest częstotliwość fali wysyłanej przez źródło, które znajduje się w polu grawitacyjnym, a F to jest częstotliwość fali elektromagnetycznej odbieranej przez obserwatora, który znajduje się w nieskończonej odległości od tego pola grawitacyjnego, czyli w miejscu, gdzie to natężenie tego pola jest równe 0. Czyli daleko od, jak mamy jedną planetę, to gdyby ona tylko jedyna taka istniała, to w nieskończonej odległości, tam gdzie już te pole grawitacyjne praktycznie można pominąć. Tak? No i z tego wzoru wynika ten wzór wyżej, tak? Też potem będę to jeszcze wyprowadzał, więc to się pojawia. A to jest drugi wzór, tu mamy. Wzór na związek właśnie między pomiarem, wskazaniem zegara, który znajduje się w polu grawitacyjnym. To jest delta T', to jest czas mierzony na zegarze, który znajduje się w polu grawitacyjnym w odległości r małe od centrum tej masy m, tego ciała masie m, a
delta t to jest czas zmierzony właśnie na tym zegarze, który znajduje się nieskończenie daleko od tej planety czy gwiazdy, przy założeniu, że istnieje tylko we wszechświecie tylko ta jedna gwiazda czy ta jedna planeta, czyli ten czas delta t to jest zmierzony przez obserwatora, już który znajduje się w miejscu, gdzie natężenie pola grawitacyjnego jest równe 0, tak? No i teraz zobaczmy, że w tych wzorach występuje tu właśnie ten pierwiastek i tam jest 2Gm przez R. No właśnie, więc spójrzmy. 2Gm przez R to jest nic innego, tylko nasze V kwadrat. Czyli kwadrat tej prędkości ucieczki. Czyli możemy właśnie zarówno w tym drugim wzorze podobnie jest 2Gm przez R. 2Gm przez R, więc dokładnie to samo się tu znajduje. Więc jeżeli zastąpimy w pierwszym wzorze i w drugim wzorze zamiast 2Gm przez R zastąpimy to właśnie tym V kwadrat, to wtedy uzyskuje ten pierwszy wzór, przyjmie postać, może tak z tej strony, pierwszy wzór przyjmie postać o taką, z tym naszym pierwiastkiem słynnym, znanym ze szczególnej teorii względności, 1 minus v kwadrat przez c kwadrat, i ten drugi wzór przyjmie też postać taką, gdzie jest bardzo podobną do wzoru ze szczególnej teorii względności, a pamiętamy, że w szczególnej teorii względności ten pierwiastek związany jest z ruchem jednego układu względem drugiego układu. Więc już to nam sugeruje, że ten spowolnienie, oto jeszcze widzimy, że V jest mniejsze od C, więc ten ułamek jest mniejszy od jedynki, więc 1 minus coś mniejszego od jedynki to jest też większe od zera, ale też mniejsze od jedynki. Pierwiastek z liczby mniejszej od jedynki jest też mniejszy od jedynki, czyli mamy, że jak pomnożymy delta t przez liczbę mniejszą od jedynki, to co uzyskamy jest mniejsze od tego mnożonego, czyli delta t' jest mniejsze od delta t, a delta t' to jest czas zmierzony na zegarze znajdujący się w tym polu grawitacyjnym. Więc okazuje się, że to delta t' jest mniejsze od delta t, czy od czasu zmierzonego na zegarze, który jest daleko od tego pola grawitacyjnego, czyli w polu grawitacyjnym ten zegary chodzą wolniej. Im silniejsze pole grawitacyjne, tym wolniej chodzą zegary. No i podobnie właśnie ten wzór górny wynika z tego prostszego związku między częstotliwością fali, odbieranej przez obserwatora, który jest na zewnątrz, tam daleko w nieskończoności, czy tam gdzie to pole grawitacyjne jest znikome, albo natężenie pola grawitacyjnego jest równe 0, a to jest f' jest częstotliwością fali wysyłanej przez przepraszam, nie wiem jak to powiedziałem wcześniej, ale więc to jest częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora, który jest daleko od pola grawitacyjnego w nieskończoności, a to jest częstotliwość fali wysyłanej przez źródło, które znajduje się w polu grawitacyjnym w odległości r od centrum tego pola, więc widzimy, że również to f jest mniejsze od f', czyli że obserwator daleko od tego pola grawitacyjnego odbierze falę o mniejszej częstotliwości niż wysyłało źródło, które znajdowało się w polu grawitacyjnym. No i właśnie, więc zauważamy, że wzory na zachowanie, fal elektromagnetycznych wysyłanych w polu grawitacyjnym i odbieranych w słabszym polu albo daleko, gdzie już tego pola grawitacyjnego nie ma, i również pomiar zegarów znajdujących się w polu grawitacyjnym względem pomiaru czasu na zegarach, które znajdują się bardzo daleko w nieskończoności od tego pola grawitacyjnego, że w nich występuje ten sam czynnik, który występował w szczególnej teorii względności, a te wzory, ten pierwiastek w szczególnej teorii względności pojawiał się w związku z ruchem.
Czyli podejrzewamy, że również te zmiany częstotliwości i szybkości, znaczy i tempa chodzenia sygnałów, że one też są związane z ruchem czegoś. No z ruchem czego? No, z ruchem przestrzeni. To się wręcz narzuca. No i dalej spróbujemy w oparciu o tą koncepcję wyjaśnić te wzory właśnie wyprowadzić, czyli również sam fakt, że jaka inna jeszcze cecha pola grawitacyjnego właśnie też narzuca takie myślenie o zjawisku grawitacji jako o ruchu przestrzeni. Sam fakt, że niezależnie od masy, że w próżni na tej samej wysokości, jak ciała zostawimy, to zaczną identycznie się poruszać, niezależnie od kształtu, niezależnie od masy ciała, od żadnych innych cech. Jeżeli nie działają jeszcze inne siły, to wszystkie ciała tak samo się zachowują. Znaczy, w jakim przypadku obserwujemy podobne zjawisko, że bardzo różne ciała o różnej masie, różnym kształcie identycznie się zachowują. No, na powierzchni wody. Załóżmy, że mamy kilka łódek, większych, mniejszych i w danym momencie sprawimy, że w danym miejscu będą miały, puścimy na wodę, ale w momencie dotknięcia wody, żeby ich prędkość była taka jak prędkość tej wody. Czyli nie będzie tego hamowania czy przyspieszania, to od tego momentu wszystkie te ciała będą poruszały się, jeżeli były w jednej linii, to będą się poruszały dalej w jednej linii. Czyli widzimy, że to zachowanie wszystkich ciał, niezależnie od ich własności fizycznych, od masy i innych tam cech, że identyczne na danej wysokości w polu grawitacyjnym jakiejś planety, wręcz sugeruje, że ten ruch tych ciał jest związany z ruchem ośrodka, w którym się one znajdują. Czyli raczej narzuca się wyobrażenie właśnie grawitacji jako ruchu jakiejś substancji, w której te wszystkie ciała się znajdują i dlatego tak samo się zachowują, bo ta substancja tak samo na nie wpływa. No nic, więc o tym za chwileczkę. To na razie taki był wstęp, dlaczego w ogóle mówimy sugerują, że zjawisko grawitacji ma związek z ruchem przestrzeni, a jeżeli rzeczywiście tak by było, to trzeba by nadać jednak przestrzeni cechy substancji. To jest sprzeczne z istotą w ogóle szczególnej i ogólnej teorii względności. No to muszę przygotować. Teraz możemy sformułować już tą nową teorię, w cudzysłowie nową. Zauważyliśmy, że zjawisko fal elektromagnetycznych, no właśnie nawet użyłem to słowo, jest typowo falowe, ponieważ zauważyliśmy już wcześniej, że w układzie inercjalnym prędkość światła nie zależy od prędkości źródła tego światła w tym układzie. To jest typowo zjawiskiem falowym. Natomiast zauważmy, że w przypadku fal mamy taką sytuację, że na przykład dla wody, to będzie właśnie jeszcze raz przykład z wodą, że jeżeli na przykład łódka jakaś porusza się względem wody i ktoś tam na tej łódce zanurza jakiś tam kijek w wodzie, więc to powoduje powstawanie fali na wodzie i ta fala względem wody porusza się ze stałą prędkością, ale względem brzegu ta prędkość tej fali jest sumą wektorową prędkości fali względem wody i prędkości wody względem brzegu.
Więc podobnie podejrzewamy, że będzie zachowało się światło, a ogólnie fala elektromagnetyczna względem przestrzeni. Że względem przestrzeni, która właśnie ta przestrzeń jest tym nośnikiem fal elektromagnetycznych, że względem przestrzeni będzie fala poruszała się ze stałą prędkością, właśnie prędkością światła w próżni, to jest to nasze C. Natomiast względem innych obiektów, względem których ta przestrzeń jeszcze porusza się z pewną prędkością, to prędkość tego światła względem tych innych obiektów będzie sumą wektorową prędkości światła względem przestrzeni, czyli to C, i sumą wektorową prędkości przestrzeni względem tego innego obiektu. Natomiast zauważyliśmy, że w przypadku ciał obdarzonych masą, jeżeli chodzi o te dynamiczne własności ciał, czyli reakcja na siły, na przyspieszenie ciała itd., więc zobaczyliśmy, że ciała obdarzone masą, jeżeli poruszają się w przestrzeni, względem przestrzeni ruchem jednostajnym, prostoliniowym, to przestrzeń nie stawia oporu, natomiast jeżeli przy każdej próbie zmiany jakiejkolwiek cechy prędkości, zmiany wartości, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości prędkości albo przy próbie zmiany kierunku prędkości, przestrzeń stawia opór, czyli wszelki ruch z przyspieszeniem, chodzi o ten wektor przyspieszenia, jeżeli da się przypisać temu ciału wektor przyspieszenia względem przestrzeni, to przestrzeń stawia temu ciału opór. Więc sformułuję jeszcze raz te nasze zasady. Więc pierwsze, że przestrzeń jest substancją. To jest ogromna różnica między tym, co proponuje Einstein w ogólnej teorii względności, bo tam właśnie on starał się robić wszystko, żeby usunąć z przestrzeni wszelkie cechy jakiejś substancji. Nie udało mu się to, ponieważ ta ogólna teoria względności, w tej ogólnej teorii względności istnieje też pojęcie absolutnego przyspieszenia, więc jest pytanie względem czego to przyspieszenie, więc tak naprawdę również później fizycy, którzy włączyli tą teorię Einsteina do opisu na przykład oddziaływania cząstek w mikroświecie, to tam, żeby uzasadnić pojęcie masy, to wymyślają istnienie pola Higgsa, które ma być, całą przestrzeń obejmować i że to oddziaływanie z tym polem Higgsa w tych cząstek elementarnych powoduje nabycie przez nie tej cechy zwaną masą. Również w tej najbardziej ogólnej teorii kwantowej, w kwantowej teorii pola wymyśla się, że w przestrzeni, która właśnie nie ma żadnej własności substancji, jest mnóstwo tych pole kwarkowe, pole elektronowe i tak dalej, pole elektromagnetyczne, że cała przestrzeń jest wypełniona, przestrzeń, która nie jest substancją według nich, wypełniają różnymi polami dopiero, czyli jak gdyby tak pośrednio nadają tej przestrzeni cechy substancji właśnie. Tak samo fale elektromagnetyczne, fale grawitacyjne, w które Einstein nie wierzył, również właściwie zakładają pośrednio, przypisują przestrzeni cechy substancji właśnie. Nawet Einstein o tym mówił. Tak? Więc w tej teorii po prostu nie dodaje się nowych substancji do przestrzeni, która nie jest substancją, tylko po prostu wszystkie te cechy, które mają te niby pola elektronowe, kwarkowe i tak dalej, w pole Higgsa, że wszystkie te cechy to są cechy po prostu przestrzeni, tej jednej przestrzeni. Więc zakładając właśnie, że przestrzeń jest substancją i że może ona się poruszać, nie w niej eter jakiś się porusza, tylko ona może się poruszać,
to można zdefiniować właśnie zjawisko grawitacji jako przyspieszony ruch przestrzeni. Właśnie na przykładzie tej zasady równoważności. Więc Einstein zauważył, że nie da się lokalnie odróżnić przebywania w jakimś w jakiejś rakiecie, która jest w przestrzeni bez pola grawitacyjnego i przyspiesza z przyspieszeniem grawitacyjnym, takim jak na powierzchni Ziemi, i od znajdowania się właśnie na powierzchni Ziemi w tej samej rakiecie, która spoczywa na powierzchni Ziemi. Teraz jeżeli ten człowiek tu w tej rakiecie, to jest ta rakieta przyspieszająca w przestrzeni daleko od pola grawitacyjnego, więc gdy puści ten jakiś tam przedmiot, to on będzie spadał względem tej rakiety, czy względem tego człowieka z przyspieszeniem, równym przyspieszeniu grawitacyjnemu, jeżeli ta rakieta porusza się z takim przyspieszeniem. I również gdyby ta rakieta znajdowała się na powierzchni Ziemi i puściłby ten przedmiot, to on też by dokładnie tak samo się zachował. Tu lokalnie, gdzie można traktować to pole grawitacyjne jako pole jednorodne, tak? Bo w większej skali to pole grawitacyjne nie jest polem jednorodnym i wtedy da się odróżnić pole grawitacyjne od przebywania w przyspieszającej rakiecie. Więc i teraz według Einsteina ta wynikająca z doświadczenia równość masy grawitacyjnej i bezwładnej, bo właściwie do tego prowadzi ten wniosek, jest całkowicie przypadkowa, znaczy jest właściwie jakimś cudem nie wynikającym z niczego. Natomiast przy założeniu, że pole grawitacyjne to jest przyspieszony ruch przestrzeni i że przyspieszenie, no właśnie jeszcze tu zapiszmy to, więc zasada równoważności, że ruch przyspieszony względem przestrzeni bez pola grawitacyjnego lokalnie nie da się odróżnić od przebywania w polu grawitacyjnym, ponieważ i teraz w teorii względności Einsteina z niczego to nie wynika, z doświadczenia po prostu. Jest to jakiś cud, że dwie różne wielkości fizyczne, jedna mówiąca o tym, czy ta masa bezwładna, o tym, czy ciało łatwo czy trudno jest przyspieszyć, zwolnić, czy zmienić kierunek jego ruchu, i masa grawitacyjna, która mówi o pośrednio o ciężarze ciała, więc o oddziaływaniu tego ciała z polem grawitacyjnym, że te dwie różne wielkości są do siebie wprost proporcjonalne. Tak dobrano to ich definicje, że są sobie równe, ale ważne, że są do siebie wprost proporcjonalne. Był to właściwie jakiś cudowny zbieg okoliczności. Natomiast według tej teorii to łatwo to wyjaśnić, bo już założymy, że właśnie pole grawitacyjne jest to przyspieszony ruch przestrzeni i że ciała obdarzone masą reagują na przyspieszenie przestrzeni, natomiast światło reaguje tylko na prędkość przestrzeni, to łatwo jest to wytłumaczyć, bo po prostu w obu przypadkach ta tak zwana siła grawitacji, ona wynika z oporu przestrzeni przed ruchem tego ciała, ruchem przyspieszonym względem przestrzeni. Więc jeszcze to zapiszmy jeszcze raz, czy przeczytajmy jeszcze raz. Że ruch przyspieszony względem przestrzeni bez pola grawitacyjnego lokalnie nie da się odróżnić od przebywania w polu grawitacyjnym, ponieważ w obu przypadkach, teraz zgodnie z tą teorią, w obu przypadkach ciało porusza się z przyspieszeniem względem przestrzeni i właśnie ta przestrzeń w obu przypadkach stawia opór temu przyspieszeniu tego ruchu, tego ciała względem przestrzeni. I teraz dodajmy tu jeszcze, że przyspieszenie grawitacyjne jest przyspieszeniem, tu jeżeli chodzi o pole grawitacyjne, że przyspieszenie grawitacyjne jest przyspieszeniem przestrzeni w danym punkcie pola względem tej powierzchni Ziemi. Punktem pola, a prędkość ucieczki jest prędkością przestrzeni w danym punkcie. Czyli jak mamy pole grawitacyjne,
to wyobraźmy sobie właśnie, jeszcze raz wróćmy do tego przypadku, że rzucamy ciało z jakiegoś punktu oddalonego o R małe od środka jakiegoś ciała, na przykład planety czy gwiazdy, rzucamy do góry i ta prędkość ucieczki to jest najmniejsza prędkość, którą trzeba nadać temu ciału, żeby oddaliło się na nieskończoną odległość od tej planety. A teraz odwróćmy sytuację. To gdyby teraz to ciało znajdowało się właśnie w nieskończoności, miało tam prędkość równą 0 i by spadało swobodnie w kierunku tej planety, to gdyby znalazło się w odległości R małe od środka tej planety czy tej gwiazdy, to uzyskałoby dokładnie taką prędkość, jaką trzeba temu ciału nadać do góry, aby najmniejszą prędkość, jaką trzeba nadać temu ciału do góry, żeby nigdy już uciekło do nieskończoności. Więc jak można wyjaśnić tą prędkość ciała spadającego z nieskończoności bezwładnie w kierunku tej planety czy gwiazdy, że prędkość tego ciała, jaką ono uzyska, jest prędkością związaną z przyspieszaniem tego ciała przez pole grawitacyjne, czyli to ciało reagowało na przyspieszenie przestrzeni, bo przyspieszenie przestrzeni jest coraz większe przy zbliżaniu się do tego ciała obdarzonego masą, więc prędkość tego ciała w odległości R małe od centrum tego pola grawitacyjnego będzie po prostu prędkością tej przestrzeni, ponieważ prędkość początkowa tego ciała była równa 0, więc to ciało uzyskałoby wtedy taką prędkość, reagując na przyspieszenie przestrzeni, jaką miałoby przestrzeń w tym samym punkcie. Natomiast to przyspieszenie grawitacyjne w danym punkcie jest przyspieszeniem tej przestrzeni w danym punkcie. No i w oparciu właśnie o te trzy zasady, które wynikają z tych kilku założeń, znaczy, że ciała obdarzone masą reagują tylko na przyspieszenie przestrzeni lub na przyspieszenie tego ciała względem przestrzeni, natomiast ciała, znaczy zjawiska elektromagnetyzmu, czyli fale elektromagnetyczne reagują na ruch przestrzeni, ponieważ właśnie te fale rozchodzą się w tej przestrzeni, w tej substancji zwanej przestrzenią. Więc jeżeli ta przestrzeń jeszcze dodatkowo posiada prędkość względem innych obiektów, to te fale elektromagnetyczne poruszają się z prędkością światła, c względem przestrzeni i jeszcze jak chcemy prędkość światła określić względem innych obiektów, to jeszcze trzeba wektorowo dodać prędkość przestrzeni względem tych obiektów, tak? No i teraz w oparciu właśnie o te nasze zasady spróbujemy wyjaśnić, czyli wyprowadzić kilka przewidywań ogólnej teorii względności, czyli spowolnienie zegarów w polu grawitacyjnym oraz zmianę częstotliwości fali odbieranej przez obserwatora, wysyłanej z pola grawitacyjnego, odbieranej przez obserwatora, który znajduje się tam w nieskończoności. Również prawdopodobnie, chociaż to jeszcze rozważę, wyprowadzę wzór na promień orbity fotonowej wokół czarnej dziury, czyli to jest promień okręgu, po którym może poruszać się światło po okręgu wokół czarnej dziury. Znaczy ten promień wynosi 3 drugie promienia tego Schwarzschilda, czyli tego promienia w tej odległości poniżej, jeżeli ktoś się znajdzie bliżej niż ten promień Schwarzschilda, to już nigdy nie może uciec od tej czarnej dziury, więc to też postaram się wyprowadzić i w oparciu o dość proste rachunki. Znaczy te same wyprowadzenia w oparciu o ogólną teorię względności są dość skomplikowane, tam specjalne metodyki trzeba dobrać właśnie no jest to dużo trudniejsze. Także nie wiem, czy to może być już pewnie w drugiej części, bo dość długie to nagranie jest, więc podzielę to nagranie na dwie części, więc pierwsza część to była wprowadzenie i teraz będą próba wyprowadzenia
postulowany przez ogólną teorię względności właśnie wyników doświadczalnych, czyli zmianę, spowolnienie chodzenia zegarów w polu grawitacyjnym, zmiana częstotliwości fali, która wysyłana jest z pola grawitacyjnego na zewnątrz i również postaram się wyprowadzić ten promień orbity fotonowej. Więc chyba w tym odcinku robicie wszystko dość późno i w następnym zajmę się tym wyprowadzaniem. Także chwilowo do zobaczenia, do usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kontynuacja, to jest druga część filmu o teorii grawitacji konkurencyjnej względem teorii względności Einsteina. Nie jest to tylko coś bardzo nowego, tak jak już mówiłem wcześniej, że sam nad tym pracowałem od wielu lat, bo pewne cechy pola grawitacyjnego wręcz narzucają tą koncepcję, ale ta teoria była już przez wielu fizyków rozwijana od ponad 100 lat. Różne wersje tej teorii były. Ja część wzorów wypowiedziałem sam, właśnie większość z tych wzorów, które tu się pojawią, to są wyprowadzone tylko przeze mnie. Ja tam nie szukałem nawet czy w tych innych teoriach gdzieś ktoś to wyprowadził, zresztą jest dość trudno jest to znaleźć. Ale jak gdyby te ogólne zasady, które ja tu przedstawiam, tej teorii, już były właśnie znane i w wielu teoriach od ponad 100 lat przedstawiane. Ale wygrała do dzisiaj, jak gdyby pierwszeństwo uzyskała ta ogólna teoria względności, ale nie zawsze dane teorie wygrywają dlatego, że są lepsze. Czasami to kwestia popularności, nawet fizyka Einstein na przykład, on już sam fakt, że tą szczególną teorię względności stworzył, chociaż ona też już była prawie że bliska, znaczy wielu fizyków wcześniej już było bardzo blisko tej szczególnej teorii względności. Właściwie wzory już nawet były, tylko ich interpretacja, znaczy trzymali się ci fizycy, trzymali się pojęcia tego absolutnego czasu i dopiero Einstein stwierdził, że właśnie to co ten krok do przodu, jaki on zrobił, to jest to, że stwierdził, że ten czas, pojęcie czasu jest pojęciem względnym, a tamci fizycy, którzy już mieli ten aparat matematyczny, Lorentz na przykład, te wszystkie przekształcenia Lorentza, to już były dostępne, tylko właśnie ich interpretację nadał Einstein, ale właśnie to była wielkość Einsteina, że wszyscy te wzory widzieli, a on jedyny odważył się no właśnie przeciwstawić podstawowemu pojęciu fizyki klasycznej, czyli temu, że istnieje coś takiego jak teraz dla całego świata i jakby taki jeden zegar bił dla całego świata. Więc tak, jeszcze wcześniej Einstein wyjaśnił zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, czyli jak gdyby to jest początek fizyki kwantowej, więc nic dziwnego, że ta ogólna teoria względności, ponieważ ona wiele zjawisk wyjaśniła, na przykład zachowanie Merkurego, ugięcie światła w polu grawitacyjnym gwiazd, więc popularność jak gdyby Einsteina sprawiała, że te inne teorie miały trudniejszą drogę i więcej było zwolenników właśnie wiary w wielkość Einsteina, chociaż widzimy, że on zwalczał przez całe swoje życie do końca zwalczał tą fizykę kwantową i wymyślał doświadczenia, które miały ją jak gdyby obalić, te podstawowe jej zasady i za każdym razem przegrywał, także że był to wielki człowiek, wielki geniusz, ale każdy jest w jakiś sposób ograniczony czas sposobem, w którym się, jaki było wychowany, w jakim otoczeniu naukowym się funkcjonowało i on też miał ograniczenia i to się właśnie ta fizyka kwantowa pokazała, że pewnych ograniczeń nie pokonał, ale oczywiście jest to genialny fizyk i ta, część z tych wzorów, które ja za chwileczkę wyprowadzę w oparciu o tą nową teorię, to będą właśnie wzory, które zostały wyprowadzone również w oparciu o tą ogólną teorię względności Einsteina. Czyli więc jeżeli okaże się, że ktoś sprawdzi, tylko ja to zrobię oczywiście w dużo prostszy sposób niż jest to
wyprowadzane w teorii ogólnej teorii względności, tam rachunek tensorowy jest konieczny, pojęcie zakrzywienia przestrzeni, a tu w oparciu o fizykę właściwie klasyczną plus szczególną teorię względności, a pamiętajmy, że szczególna teoria względności nie mówi o polu grawitacyjnym, mówi o przestrzeni płaskiej, o dwóch układach inercjalnych poruszających się względem siebie, to jeżeli okazałoby się, że te wyprowadzenia wzorów identycznych, jakie wyprowadza ogólna teoria względności, są poprawne, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten opis to jest opis równoważny ogólnej teorii względności, ale jednak tam część wniosków będzie znacząco różniła się, szczególnie dotycząca tego, co się dzieje po przekroczeniu tego horyzontu zdarzeń czarnej dziury, czyli tego promienia Schwarzschilda, czyli tej odległości, jeżeli ktoś będzie bliżej centrum czarnej dziury niż ta promień Schwarzschilda, to już żadna informacja stamtąd nie może wyjść na zewnątrz i te wnioski, jakie wypływają, jeżeli chodzi o opis tego, co tam się dzieje w środku, zgodnie z teorią Einsteina, zgodnie z tą teorią, która mówi o tym, że grawitacja to jest przyspieszony ruch przestrzeni, to już będą różne. Również ta teoria być może jest nadzieja, że mogłaby wyjaśnić bez postulowania istnienia ogromnej ilości tej tak zwanej ciemnej materii, której jeszcze nigdy nie widział i nikt o niej nie słyszał, nie znaleźliśmy żadnej nawet pojedynczej cząstki ciemnej materii, to według tej teorii jest nadzieja, chociaż to akurat tu nie będzie wykazane tak matematycznie, że być może ona pozwoli wyjaśnić właśnie bez postulowania istnienia ogromnej ilości ciemnej materii zachowanie tą większą prędkość gwiazd w galaktykach spiralnych niż pozwalałaby na to, to ogólna teoria względności postuluje, że przy takiej prędkości gwiazd te gwiazdy musiałyby po prostu uciec z tej galaktyki spiralnej, a jednak utrzymują się na tych orbitach. No i właśnie to postulowanie ciemnej materii służy temu, żeby dodać jak gdyby więcej materii, żeby ta siła grawitacji mogła utrzymać te gwiazdy w ruchu po tych stabilnych orbitach. I również ten sam problem jest w przypadku gromad galaktyk, że też gdyby założyć, że nie ma ciemnej materii, to ogólna teoria względności po prostu musiałaby być uznana za błędną, bo zgodnie z teorią względności przy takich prędkościach tych galaktyk, w gromadach galaktyk, one musiałyby się rozlecieć na zewnątrz i ten układ by nie utrzymał się stabilnie tam w jakiejś części przestrzeni. I też tam postuluje się, jest próba wyjaśnienia tego poprzez postulowanie dużej ilości właśnie ciemnej materii, ale zauważmy, że ta ciemna materia na razie jest tylko protezą ogólnej teorii względności. Po prostu gdybyśmy nie zakładali istnienia ciemnej materii, to fakty doświadczalne po prostu by zaprzeczały w tej skali większej, w tej skali galaktyk lub gromad galaktyk, fakty doświadczalne po prostu by potwierdzały nieprawdziwość teorii Einsteina, tej ogólnej teorii względności w tej większej właśnie skali. Więc ta teoria właśnie, o której ja tu będę mówił, ona może wyjaśnić zachowanie właśnie tych gwiazd w galaktykach spiralnych i galaktyk w gromad galaktyk bez postulowania istnienia tej ogromnej ilości ciemnej materii. No może przejdźmy jeszcze raz już do tej nowej teorii. Ja szybko przypomnę, z czego w ogóle wynika taka koncepcja, że pole grawitacyjne ma jakiś związek z przyspieszonym ruchem przestrzeni. Znaczy takie główne zjawisko, które obserwujemy w próżni, że niezależnie od tego, jaki kształt ma ciało, jaką ma masę, to w próżni, jeżeli na początku kilka ciał miało taką samą prędkość co do wartości kierunku
były na tej samej wysokości, to jeżeli tam puścimy, to one będą wszystkie identycznie się zachowywały. Gdzie obserwujemy podobne zachowanie? Na przykład na powierzchni wody, jeżeli mamy rzekę, tak? Jeżeli mamy ciała pływające, dlatego to się utrzymują na powierzchni wody w tej rzece, jeżeli na początku ich prędkość względem brzegu, co do wartości kierunku była taka sama, były w tym samym, tej samej linii jak gdyby, tak? Jak je zostawimy, to będą wszystkie poruszały się tak samo. Niezależnie od kształtu rozmiarów, masy i tak dalej, tak? Więc wręcz to się narzuca, że podobieństwo tych dwóch zachowań. Zresztą nawet jak się przedstawia czasami czarne dziury, to nawet ci fizycy, którzy nie wierzą, że mamy do czynienia rzeczywiście z ruchem przestrzeni, przedstawiają czarną dziurę jako taki wodospad przestrzeni, że już w pewnej odległości od tej czarnej dziury przestrzeń jak gdyby zapada się w kierunku czarnej dziury z prędkością większą niż prędkość światła, dlatego światło, które względem przestrzeni porusza się z prędkością światła w próżni, nie może uciec, ponieważ przestrzeń się szybciej zapada niż światło względem przestrzeni próbuje uciec z tej czarnej dziury. Czy nawet fizycy wierzący w tą ogólną teorię względności przedstawiają czarną dziurę właśnie jako wodospad przestrzeni. Ale oczywiście potem mówią, że to jest tylko taka wizualizacja i to, że tak naprawdę to nie jest prawdziwe. A właśnie w tej teorii dokładnie tak się postrzega czarną dziurę. W ogóle nie tylko czarną dziurę, że pole grawitacyjne polega na przyspieszonym ruchu przestrzeni w kierunku tego ciała, które jest w środku. Czyli można powiedzieć, że to są jak gdyby takie zlewy przestrzeni, czyli że jak gdyby ciała obdarzone masą jakby pochłaniają przestrzeń. Ta przestrzeń właśnie wnika i to jaką masę ma to ciało, jak gdyby o tym jaką masę ma to ciało, to decyduje jak szybko ta przestrzeń jest pochłaniana przez to ciało. I jeszcze w tej pierwszej części zauważyliśmy, że jeżeli jest przestrzeń bez pola grawitacyjnego, to ta przestrzeń, jak ciało się porusza ruchem jednostajnym prostoliniowym, to ta przestrzeń nie stawia oporu. Natomiast każda próba zmiany prędkości, czy przyspieszenia, zwolnienia, zmiany kierunku powoduje opór tej przestrzeni. I teraz podobne zjawisko obserwujemy również w polu grawitacyjnym. Ale kiedy? W jakim stanie ciała w polu grawitacyjnym nie odczuwa ono oporu przestrzeni, jeżeli spada swobodnie. Jak spada swobodnie, to tak jak my byśmy spadali swobodnie w polu grawitacyjnym, w próżni oczywiście, no to nie odczuwamy żadnej siły grawitacji, po prostu bezwładnie spadamy, znaczy bez żadnego oporu tego ośrodka, w którym znajdujemy się. Natomiast każda próba przyspieszania względem przestrzeni, no właśnie, czyli jeżeli w trakcie swobodnego spadku nie odczuwamy oporu przestrzeni, to znaczy, gdyby prawdą była ta teoria, o której teraz mówię, to znaczy, że względem nas przestrzeń powinna wtedy spoczywać lub poruszać się ruchem jednostajnym prostoliniowym. To znaczy, że albo my spoczywamy względem przestrzeni, albo my poruszamy się względem niej ruchem jednostajnym prostoliniowym. A to by znaczyło, że ta przestrzeń, jeżeli my względem Ziemi przyspieszamy, to ta przestrzeń też musiałaby wtedy względem Ziemi poruszać się z takim samym przyspieszeniem. I ten przypadek, gdy dane ciało spoczywa względem przestrzeni, to jest przypadek, gdy to ciało spada z nieskończoności, czyli ma w nieskończoności prędkość równą 0 i jeżeli by to ciało bezwładnie z nieskończoności spadało w kierunku tego naszego ciała, na przykład naszej planety, to w danym miejscu, w danej odległości, na przykład r od środka planety, prędkość tego ciała
byłaby wtedy prędkością przestrzeni, bo przestrzeń też miała w nieskończoności prędkość równą 0 względem planety i ten ruch tego ciała był związany z przyspieszeniem przestrzeni i ponieważ od prędkości równej 0 to ciało poruszało się, znaczy, że musi mieć cały czas prędkość taką samą, jak ma przestrzeń, czyli inaczej mówiąc, że prędkość przestrzeni w danym punkcie pola grawitacyjnego, na przykład w odległości r małej od środka planety, jest równa co do wartości prędkości ciała spadającego z nieskończoności aż do tego punktu jak swobodnie. A ta prędkość, jaką prędkość uzyskałoby ciało spadające z nieskończoności do punktu oddalonego o r małe od centrum tej planety? Taką samą prędkość uzyska, jaką należy nadać temu ciału na tej wysokości w przeciwną stronę, najmniejszą prędkość, jaką należy nadać temu ciału w przeciwną stronę, czyli na zewnątrz tej planety, aby to ciało dotarło do nieskończoności. Czyli ta prędkość jest niczym innym, tylko tą prędkością ucieczki. I w tym punkcie ta prędkość ucieczki już tu jest wyprowadzona z zasad zachowania energii w polu grawitacyjnym i ten wzór już tu zapisałem, że prędkość ucieczki, jeżeli ciało znajdowało się w odległości r małe od planety o masie m, to taką prędkość trzeba nadać temu ciału, że to jest najmniejsza prędkość, jaką należy temu ciału nadać do góry, aby już nigdy już się nie wróciło na tą planetę, aby dotarło do nieskończoności. Jakby trzeba powiedzieć, żeby się zatrzymało w nieskończoności. Bo oczywiście, jeżeli nada się większą prędkość niż ta, to tym bardziej dojdzie do nieskończoności, że nigdy się nie zatrzyma, ale to jest ta najmniejsza prędkość, czyli prędkość, taka, że to ciało się w cudzysłowie zatrzymuje w nieskończoności. Znaczy, że to jest najmniejsza prędkość, że to ciało w ogóle się nigdy nie zatrzyma. Tak? Czyli już widzimy, że w takim razie, że prędkość tej przestrzeni w danym punkcie odległym o r małe od planety o masie m duże, to prędkość przestrzeni jest równa tej prędkości ucieczki, a przyspieszenie przestrzeni jest równe przyspieszeniu grawitacyjnemu. I jeszcze tam była jedna ważna, istotna część, że światło tu traktuje się w tej teorii jako zjawisko falowe, a prędkość fali nie zależy od ruchu źródła. Prędkość fali jest w danym ośrodku taka sama. Na przykład prędkość dźwięku, jeżeli akurat źródło dźwięku się porusza i wyśle falę, to ta fala, prędkość tej fali w powietrzu nie zależy od prędkości tego źródła. Zależy tylko od własności tego ośrodka materialnego. Więc ponieważ światło jest traktowane tu jako zjawisko falowe, więc prędkość światła w tej teorii jest stała względem przestrzeni. I co więcej, jeżeli na przykład fale na wodzie byłyby, to prędkość tej fali na wodzie byłaby stała względem wody, ale jeżeli woda by się jeszcze poruszała względem brzegu, to prędkość tej fali względem brzegu byłaby tą sumą prędkości, zależała od prędkości fali względem wody i prędkości wody względem brzegu. No i teraz wróćmy, i właśnie jeszcze jedno, że w tej teorii właśnie ciała obdarzone masą reagują tylko na przyspieszenie przestrzeni, bo ruch jednostajny, prostoliniowy względem przestrzeni nie powoduje oporu przestrzeni, więc ciała obdarzone masą reagują tylko na przyspieszenie przestrzeni, a światło jako zjawisko falowe reaguje na prędkość, tak jak z tą wodą, ponieważ razem z ośrodkiem się porusza, światło porusza się
się ze stałą prędkością względem przestrzeni. Jeżeli przestrzeń się porusza względem jeszcze jakiegoś innego obiektu, to światło uzyskuje jeszcze prędkość dodatkową, jaką ma ten ośrodek czy przestrzeń względem tego innego obiektu. Ale względem przestrzeni światło w próżni porusza się z prędkością równą tą c tam bliską 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. No i teraz już przejdźmy do pierwszego dowodu. Chciałbym wyprowadzić wzór, właśnie ten wzór na związek między czasem odczytanym przez obserwatora w nieskończoności na własnym zegarze, to jest to delta t, i czasem odczytanym przez też tego samego obserwatora na zegarze spoczywającym w polu grawitacyjnym. No to więc wyobraziliśmy sobie, że ten zegar drugi znajduje się w tej rakiecie, której silniki są włączone, ale tylko taka jest siła ciągu, żeby ten statek, ta rakieta, żeby ciągle była w tej samej odległości od środka planety. Tak? I mamy tu te dwa zegary fotonowe, więc jeżeli chodzi o ten zegar, który jest w nieskończoności, to tam przestrzeń się nie porusza, więc to światło z prędkością światła c odbija się od tych dwóch luster, tak? I jedno przejście od jednego lustra do drugiego to jest jakby jedno tyknięcie tego zegara. Ale inaczej jest w przypadku tego zegara, który spoczywa w tej rakiecie, która jest w tej samej odległości od środka Ziemi. No gdyby ten obserwator, który znajduje się w tej rakiecie, wysłał wiązkę światła prostopadle do tego lustra, wysłały w tą stronę, to ponieważ przestrzeń w tym kierunku porusza się w tym miejscu, w tym kierunku z tą prędkością, to światło wcale by nie dotarło stąd dotąd, tylko zostałoby uzyskałoby oprócz prędkości w tym kierunku, uzyskałoby jeszcze prędkość do dołu, tą prędkość, i to światło poruszałoby się tak. Więc jeżeli chcemy, żeby ten zegar działał i żeby to światło odbijało się od jednego lustra do drugiego, no to żeby trafiło to światło wysłane stąd, żeby trafiło w to lustro i się odbiło w drugą stronę, to musi zostać wysłane w tym układzie pod pewnym kątem takim, że w czasie, kiedy ta wiązka dotrze do tej drugiego lustra, żeby właśnie przestrzeń będzie tą wiązkę znosiła do dołu. To może najlepsze porównanie będzie z rzeką. Więc załóżmy, że teraz zamiast tej przestrzeni mamy rzekę, która porusza się w tą stronę. A to jest ta wiązka światła, to jest statek. To jeżeli chcemy, żeby ten statek stąd wypłynął i dopłynął do tego miejsca, to nie może statek wyruszyć prostopadle do tego brzegu, bo wtedy ta woda, która tu płynie, zniosłaby go tam, więc ten statek musi wyruszyć pod pewnym kątem, żeby częściowo zneutralizować to znoszenie przez prąd rzeki. Czyli to jest jakby prąd tej rzeki, czyli w tym czasie, kiedy ten statek porusza się w tą stronę, jednocześnie ta rzeka go znosi do dołu. Jeżeli właśnie ta droga, jaką ten statek w tym kierunku pokonał, jest taka sama jak to, jaką woda pokonała w drugą stronę, to wtedy ten statek dotrze dokładnie to. Czyli proszę sobie wyobrazić, że zamiast tego ruchu przestrzeni mamy taką sytuację analogiczną, że tu woda w rzece się porusza i statek chce stąd dopłynąć do tego, więc musi pod pewnym kątem wyruszyć, ponieważ woda będzie go znosiła w tym samym czasie w tamtą stronę. Tak? No i więc jak on obserwuje, ten obserwator, to on stwierdza, że ta wiązka, którą ten wysłał, musiała być wysłana właśnie w tym kierunku względem przestrzeni i że w czasie, kiedy poruszała się ta wiązka względem przestrzeni, to jednocześnie przestrzeń poruszała się w kierunku tej planety. Oczywiście tu mówimy o bardzo małych rozmiarach, także że zakładamy, że w tym rejonie ta prędkość przestrzeni jest tu wszędzie
taka sama. Ale w ogóle zauważmy, że jeżeli ten kąt będzie dobrze dobrany, to ta wiązka światła będzie poruszała się tu po linii prostej, czyli cały czas w tej samej odległości od tej planety, czyli że prędkość przestrzeni w każdym momencie ruchu tej wiązki, bo rzeczywisty ruch tej wiązki względem Ziemi, jakbyśmy obserwowali, to będzie właśnie taki, że cały czas ta wiązka światła będzie w tej samej odległości od Ziemi, czyli prędkość przestrzeni w każdym punkcie toru tej wiązki będzie taka sama. Taka sama. No i właśnie, i tu mamy teraz jeszcze kolejny układ. Właśnie pytanie jest, z jaką prędkością ten obserwator stwierdzi, że ta wiązka tu się porusza w tym kierunku. Twierdzę, że to będzie prędkość światła w próżni, ale ktoś powie, chwileczkę, że dlaczego, czy to jest układ inercjalny? To nie jest układ inercjalny. Ten układ w rakiecie znajdującej się w polu grawitacyjnym, która spoczywa w polu grawitacyjnym, to nie jest układ inercjalny. Ale powiedzieliśmy, że światło jest falą i światło reaguje tylko nie na przyspieszenie przestrzeni, tylko na prędkość przestrzeni. I zauważyliśmy, co powiedziałem teraz, że prędkość przestrzeni w każdym punkcie toru tego światła, które odbiło się od tego zwierciadła i dociera do drugiego, prędkość przestrzeni jest tu cały czas taka sama. I teraz wiemy również, że tam z teorii Einsteina, ona też to postuluje, że mamy tu jeszcze trzeci układ. To jest układ spadający z nieskończoności bezwładnie spadający w kierunku środka tej planety. I akurat ten układ znajduje się w danym momencie tu obok tego układu, który jest w tej rakiecie spoczywającej w tej samej odległości od środka Ziemi. To wiemy, że układ taki swobodnie spadający układ jest lokalnie układem inercjalnym. No i teraz względem tego układu ta rakieta porusza się w danym momencie ruchem jednostajnym prostoliniowym. A każdy układ poruszający się względem układu inercjalnego ruchem jednostajnym prostoliniowym jest też układem inercjalnym. I teraz pamiętajmy jeszcze raz, że światło nie podlega przyspieszeniu, podlega tylko prędkości przestrzeni. Czyli z punktu widzenia światła, czy ruchu światła, to ten układ ten układ jest układem inercjalnym, to na Pythagoras się mówi, że układ swobodnie spadający w polu grawitacyjnym jest układem lokalnie inercjalnym i to również dla światła ten układ też jest układem inercjalnym, to znaczy, a w układach inercjalnych prędkość światła jest taka sama, jest równa prędkości światła w próżni. To jest taki właśnie bardzo ważny moment właśnie, i tu można się do tego czepiać, ale to rzeczywiście jest prawdą, że ten układ związany z tą rakietą nie jest układem inercjalnym, natomiast dla ciał obdarzonych masą nie jest. Bo ciała obdarzone masą reagują na przyspieszenie. Natomiast światło to zjawisko falowe, że ono zależy tylko, prędkość światła jest taka sama względem ośrodka materialnego, więc dla światła ten układ jest układem inercjalnym, bo prędkość w każdym momencie ruchu tej wiązki światła, prędkość przestrzeni jest taka sama i równa właśnie V równa się pierwiastek z 2Gm przez L. Więc skoro to jest układ inercjalny, a ten układ względem tego porusza się w danym momencie ruchem jednostajnym prostoliniowym, bo ta prędkość jest cały czas stała tu i światło tylko reaguje na prędkość przestrzeni, a nie na przyspieszenie, to dla światła ten układ też jest układem inercjalnym, a więc prędkość światła w tym układzie też równa jest prędkości światła w próżni. No i teraz cała reszta jest tylko geometria, czyli ta odległość, więc w tym kierunku, jak ten obserwuje, to światło względem przestrzeni, jak on obserwuje, przebyło drogę z prędkością światła c razy delta t, gdzie to jest czas, który zmierzył on na własnym zegarze. Jak on obserwuje teraz, o ile światło, przestrzeń się przesunęła w kierunku Ziemi, to jest prędkość przestrzeni razy czas, też zmierzony przez niego, a odległość między tymi
lustrami. Ona jest, znaczy rozmiary przedmiotów w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu, w szczególnej trojewności, nie zmieniają się, więc ta odległość jest taka sama zmierzona przez niego, jak zmierzona przez tego obserwatora. Jakby on zmierzy, to jest prędkość światła razy czas zmierzony przez niego, a gdyby on zmierzył tą odległość, to byłaby prędkość tego światła obserwowanego przez niego razy czas zmierzony przez niego. I właśnie to później, tu jest ten fragment, że prędkość tej wiązki światła obserwowanej przez niego, gdyby on podzielił tą odległość przez czas, który zmierzy na zegarze, nie będzie równa prędkości światła. Właśnie, bo czas zmierzony przez tego obserwatora będzie inny niż czas zmierzony przez tego obserwatora. Ta odległość dla obu obserwatorów jest taka sama. No i teraz, to zobaczę jeszcze, tu mam mało czasu już, a jeszcze może zdążę. No i teraz kwestia tylko, więc tu jest to C razy delta T', bo C, dlatego że ten układ jest dla światła inercjalny względem układu lokali inercjalnego spadającego z nieskończoności, a ta odległość jest taka sama, jak odległość zmierzona przez niego, czyli odległość między tymi lustrami, czy zmierzy ją on, czy on będzie taka sama. Więc ponieważ ja szukam związku między czasem zmierzonym przez tego obserwatora, znaczy czasem odczytanym przez niego na tym zegarze i na tym zegarze, to wybrałem tą odległość, przedstawiłem jako prędkość światła zmierzona, prędkość światła razy czas odczytany na zegarze tego obserwatora. Tak? No i teraz mamy związek geometryczny i tu można zapisać, że długość przeciwprostokątnej do kwadratu, czy twierdzenie Pitagorasa, to do kwadratu, to się równa sumie kwadratów tych przyprostokątnych, które zapisaliśmy, i po łatwym przekształceniu to delta T' to będzie pierwiastek z 1 minus v kwadrat przez c kwadrat razy delta T i widzimy, że to jest ułamek, to jest liczba mniejsza od jedynki, czyli delta T' jest mniejsza od delta T. A co to znaczy, że jak on obserwuje własny zegar i obserwuje tamten zegar, to na zegarze tym upłynął czas delta T' krótszy od czasu, który on zmierzył na tym własnym zegarze. Czyli ten zegar po prostu chodził wolniej. Czyli to jest związek między, jak ten obserwator w nieskończoności obserwuje własny zegar i obserwuje tamten zegar, to okazało się, że wskazanie tego zegara odczytane przez niego, to jest to delta T', jest mniejsze od czasu, który on odczytał na własnym zegarze, czyli ten zegar chodził po prostu wolniej. I tu muszę naładować kamerę, to później to dokończę, także chwilowa tu przerwa musi nastąpić. No już baterię to naładowałem. Więc uzyskaliśmy tu związek, że czas odczytany przez tego obserwatora na tym zegarze, czyli delta T', jest krótszy niż czas odczytany przez tego samego obserwatora na zegarze spoczywającym względem niego, ten obserwator znajduje się właśnie w nieskończoności, gdzie przestrzeń nie porusza. Przestrzeń względem tego zegara nie porusza się. Czyli ponieważ na tym zegarze on odczytał krótszy czas niż na tym, znaczy z jego punktu widzenia ten zegar chodzi wolniej niż jego własny zegar. I teraz, ponieważ tu przestrzeń w tym miejscu porusza się do dołu, czyli inaczej mówiąc, ten zegar względem przestrzeni porusza się do góry, to w szczególnej teorii względności długość przedmiotów nie zmienia się w kierunku prostopadłym do ruchu. W takim razie długość odległość między tymi lustrami odczytana przez niego i przez tego obserwatora
cały czas jest to odległość między tymi lustrami w tej rakiecie, która no, ma włączone silniki, ale na tyle, że tylko utrzymuje się w tej samej odległości od środka planety, który jest tam niżej, tak? Więc ta odległość między tymi lustrami odczytana zmierzona przez tego obserwatora, czy to będzie to c razy delta t prim, będzie równa tej odległości między tymi lustrami zmierzonej przez tego obserwatora. To będzie już ten inny czas delta t razy prędkość tej wiązki światła obserwowanej przez tego obserwatora. Więc to c razy delta t prim równa się v1 razy delta t i jeżeli byśmy w tym trójkącie właśnie zamiast odległości c razy delta t prim umieścili v1 razy delta t, powinny to być te same odległości, to mielibyśmy też tu twierdzenie Pitagorasa, gdzie to do kwadratu równa się to do kwadratu plus to do kwadratu, czyli to do kwadratu, to delta t kwadrat by się skróciło w każdym, znaczy można by podzielić obie strony przez delta t kwadrat i by nam wyszło po prostu, że c kwadrat równa się v kwadrat plus v1 kwadrat, stąd v1 to byłoby pierwiastek z c kwadrat minus v kwadrat. No i oczywiście miejsce tej prędkości v to jest prędkość przestrzeni. W tym miejscu wstawilibyśmy teraz tą wielkość, znaczy v do kwadratu, po prostu znika nam ten pierwiastek, zostaje 2gm przez r i tu w miejsce v wstawiamy v kwadrat, wstawiamy właśnie 2gm przez r. To będzie nam potrzebne przy kolejnym wyprowadzeniu, tam za jakiś czas, jak będziemy obliczali promień orbity fotonowej wokół czarnej dziury, czy takiej orbity, po której światło może okrążać po okręgu czarną dziurę. No i teraz wróćmy do kolejnego problemu, a teraz właśnie obserwator ten obserwuje zegar ten, który mierzy czas delta t prim. To jest zegar, który spada z nieskończoności, znaczy który wcześniej w nieskończoności był w spoczynku i z nieskończoności ze stanu spoczynku spada swobodnie i w tym momencie znajduje się w tej samej odległości od środka planety, jak ten zegar w tej rakiecie, która utrzymuje się na tej samej wysokości. Więc co widzi teraz ten obserwator? On zauważa, względem tego, ten obserwator stwierdza, że ten zegar porusza się w danym momencie, bo rozpatrujemy tą bardzo krótką chwilę, gdy ten zegar jest praktycznie tuż obok tego zegara, więc według niego ten zegar porusza się do dołu z taką samą prędkością, z jaką porusza się przestrzeń, czyli ten zegar ma prędkość w danym momencie taką i znajduje się tu tuż obok tego zegara. No i teraz między tymi lustrami, znaczy ten obserwator, który znajduje się obok tego zegara spadającego z nieskończoności, ze stanu spoczynku w nieskończoności, ten obserwator stwierdza, że wiązka światła odbija się wysłana jest z jednego miejsca i odbija się od tego drugiego zwierciadła i tam wraca, tak? I czas, według obserwatora tego który jest związany z tym spadającym z nieskończoności swobodnie zegarem, to jest układ lokalnie inercjalny, więc światło w tym układzie porusza się z prędkością światła w próżni, czyli c. Więc on zmierzy ta odległość, którą przebędzie to światło, to będzie c razy delta t bis, gdzie delta t bis to jest czas odczytany na tym zegarze właśnie tym spadającym. Natomiast według obserwatora tego ta wiązka światła nie porusza się tak, tylko porusza się właśnie pod pewnym kątem, ponieważ
ten układ jest układem inercjalnym, więc z jego punktu widzenia, a też tak jak mówiliśmy wcześniej, że ten układ jest inercjalny dla światła, bo światło podlega tylko, reaguje tylko na prędkość przestrzeni, a nie na przyspieszenie. Więc z jego punktu widzenia to jest układ też inercjalny. W inercjalnym układzie prędkość światła jest taka sama w każdym inercjalnym układzie, więc jest równa prędkości światła właśnie w próżni. Więc z jego punktu widzenia to światło porusza się nie tak równolegle, tylko pod pewnym kątem, ponieważ te drugie lustro się porusza do dołu z prędkością tą przestrzeni, czyli ta wiązka światła dotrze do tego lustra już gdzieś tu niżej. I w tym czasie ten obserwator stwierdza, że właśnie lustro to przebyło drogę stąd dotąd, czyli z prędkością v, i w tym samym czasie, w którym poruszała się ta wiązka światła. Czy obserwuje on jeszcze raz, według niego wiązka światła porusza się tak, w czasie delta prime odczytanym na jego zegarze, czy ten czas od ruchu tej wiązki światła on na swoim zegarze odczytał, ta wiązka światła, znaczy to lustro, to drugie, poruszało się w tym samym czasie przebyło drogę taką, stąd dotąd, z prędkością przestrzeni, czyli z taką prędkością, czy to jest VS delta T prime, to jest w tym samym czasie, ten czas mierzy również ten obserwator na swoim zegarze, czyli delta T prime i delta T prime to jest ten sam czas, w tym samym czasie, w którym on na swoim zegarze odczytuje, ta wiązka stąd dociera tu i te lustro stąd dociera w tym miejscu. No i teraz mamy znowu ten charakterystyczny trójkąt i widzimy, że to do kwadratu równa się to do kwadratu plus to do kwadratu. To mamy w tym miejscu, czyli c kwadrat razy delta t prime do kwadratu, to jest to się równa c kwadrat razy delta t bis do kwadratu plus v kwadrat razy delta t prime do kwadratu. Plus, gdzie tu jest? Sekundę. Tu oczywiście plus, tak? Czy plus v kwadrat z delta t prime do kwadratu. I pamiętajmy, że delta t bis to jest czas odczytany na tym zegarze przez tego obserwatora. Czy delta t bis to jest czas odczytany na tym zegarze przez tego obserwatora. I teraz jak przekształcimy, to przenosimy teraz ten wyraz na stronę lewą, wyłączamy delta t prime kwadrat przed nawias, dzielimy przez c kwadrat i bierzemy pierwiastek. Znaczy, bo to c kwadrat dzieli przez to c kwadrat, jeszcze raz, więc ten wyraz przenosimy na stronę lewą z minusem, wyłączamy z tych dwóch wyrazów delta t prime do kwadratu, dzielimy całość przez c kwadrat, czy to c kwadrat tam się do mianownika pojawi i bierzemy pierwiastek i to wyjdzie nam po prostu przekształcenie, jak wiecie, coś takiego. I oczywiście, ponieważ ten pierwiastek jest mniejszy, znaczy v jest mniejszy od c, czy v kwadrat mniejszy od c kwadrat, to jest mniejsze od jedynki, 1 minus liczba mniejsza od jedynki jest też mniejsza od jedynki, pierwiastek z liczby mniejszej od jedynki jest też mniejszy od jedynki, czyli to wyrażenie to jest liczba mniejsza od jedynki pomnożona przez tą delta t prime, czyli wtedy ta wielkość jest mniejsza od tego, co tu mnożyliśmy, czyli delta t bis jest mniejsza od delta t prime. Więc czym jest to delta t bis? To jest czas odczytany przez niego na tym zegarze, a delta t prime jest to czas odczytany też przez tego samego obserwatora na własnym zegarze. Czy z jego punktu widzenia na zegarze tym upłynęło mniej czasu, czyli że ten zegar chodzi, według niego ten zegar chodzi wolniej niż jego własny zegar. No i teraz
Teraz jest pytanie, co by było, gdyby, no właśnie i ten związek, który jeszcze wcześniej tu, ten związek, który tu mamy z tego pierwszego jeszcze wyrażenia, to gdy ten obserwator w nieskończoności obserwował ten zegar, to on stwierdził właśnie, że ten zegar chodził woli, to jest było to wrażenie. I pamiętajmy, że w tym miejscu to V, to jest ta prędkość przestrzeni, czyli V kwadrat to byłoby to 2GM przez R. Jak tu wstawimy właśnie to 2GM przez R, otrzymamy o ten wzór, który tu mamy. I to jest właśnie ten wzór, który macie w tej pierwszej części, znaczy w tej pierwszej części tego filmu o tej teorii. Tam właśnie to jest wzór również, taką formę ma wzór wyprowadzony na związek między właśnie czasem odczytanym przez niego na własnym zegarze i na tym zegarze, który znajduje się w polu grawitacyjnym. To jest taką formę ma wzór wyprowadzony z ogólnej teorii względności, więc widzimy, że dokładnie ta metoda daje nam ten sam wzór, ale tu jeszcze inny wzór możemy wyprowadzić. Jest pytanie, właśnie jak obserwator ten w nieskończoności, czyli w miejscu, gdzie przestrzeń ma prędkość równą 0, bo tam nie ma pola grawitacyjnego, więc prędkość przestrzeni jest równa tam 0. Co będzie, jeśli obserwator ten w nieskończoności będzie obserwował ten zegar, który z nieskończoności, ze stanu spoczynku spada swobodnie i w tym momencie znajduje się w odległości r małe od tego środka tej planety, dokładnie obok tego zegara. No to teraz wystarczy, że do tej drugiej zależności, czyli już związanej z obserwacją obserwacją tego obserwatora własnego zegara i zegara tego spadającego, do tego związku doszliśmy, zapisałem go tu jeszcze raz, to teraz w miejsce tego czasu, który mierzy na własnym zegarze ten obserwator, lub można powiedzieć, że to jest może być też czas. Ten czas to może być również czas odczytany na tym zegarze przez obserwatora, który jest w nieskończoności. Czyli wtedy ten pierwszy wzór jest również prawdziwy, więc możemy zamiast tego delta t' wstawić właśnie to wyrażenie. Więc wstawiamy teraz delta t', wstawiamy teraz to wyrażenie, czyli w to miejsce, właśnie to wstawiamy tu. No to mamy co? Ten pierwiastek został, jest. I zamiast delta t' teraz mamy też znowu jeszcze raz ten sam pierwiastek razy delta t, gdzie delta t jest czasem odczytanym przez tego obserwatora na tym zegarze. Więc te pierwiastek razy pierwiastek to wyjdzie nam, po prostu zniknie nam, to jest pierwiastek do kwadratu, więc zniknie nam ten pierwiastek. To może to pokażę, będzie, więc pierwiastek razy pierwiastek to znika nam, pierwiastek będzie po prostu 1 minus v kwadrat przez c kwadrat, to mamy tu, i razy jeszcze delta t. Czyli okazuje się, że jak obserwator w nieskończoności, czy tam, gdzie nie ma pola grawitacyjnego, obserwuje ten spadający z nieskończoności, ze stanu spoczynku w nieskończoności spadający swobodnie zegar, to okazuje się, że czas, który ten obserwator odczyta na własnym zegarze, to jest to delta t, i czas odczytany przez tego samego obserwatora na zegarze tym spadającym, tak te czasy od siebie zależą. Czyli delta t bis równa się takiemu wyrażeniu i widzimy, że oczywiście to jest też mniejsze od jedynki, znaczy to wyrażenie jest mniejsze od jedynki, 1 minus liczba mniejsza od jedynki to jest oczywiście też liczba mniejsza od jedynki, czyli jak pomnożę delta t przez liczbę mniejszą od jedynki, to wychodzi coś, co jest też mniejsze od tego, co mnożonego, czyli delta t bis jest mniejsze od delta t, czyli według obserwatora, z punktu widzenia obserwatora w nieskończoności, ten zegar chodzi wolniej, bo na tym zegarze upłynęło mniej czasu niż na jego własnym zegarze. I ja za chwileczkę, właśnie będę musiał oczywiście to przygotować, pokażę wyprowadzenie tej zależności, czyli tej
tej zależności między czasem odczytanym przez obserwatora w nieskończoności na własnym zegarze i czasem odczytanym przez tego samego obserwatora na zegarze spadającym swobodnie ze stanu spoczynku w nieskończoności, gdy już znajduje się ten spadający zegar w odległości r małe od środka planety. Wyprowadzenie tego wzoru pokaże, jak to wygląda w ogólnej teorii względności. To będzie kolejny wzór, który jest zgodny z ogólną teorią względności, co wymaga rachunku tensorowego, a to jak widać wystarczy po prostu zastosowanie szczególnej teorii względności. Więc muszę teraz przygotować właśnie tą część, że wykazanie, że jak do tego samego wzoru dochodzimy właśnie z ogólnej teorii względności Einsteina. I jeszcze tu przypomnę właśnie o tym, że to będzie ważne przy w obliczaniu promienia orbity fotonowej wokół czarnej dziury, czyli orbity, po której porusza się światło po okręgu wokół czarnej dziury. Jest ważne, że prędkość światła w tym układzie, który spoczywa w polu grawitacyjnym na pewnej odległości, czy w tej rakiecie, która utrzymuje ten zegar w tej samej odległości od środka tej planety czy gwiazdy, że jeżeli to obserwuje ruch tego światła obserwator w nieskończoności, to prędkość tego światła z jego punktu widzenia nie jest równa c, jest równa właśnie czemuś takiemu. To jest to c kwadrat minus v do pierwiastek z c kwadrat minus v do kwadratu. Znaczy odległość ta stąd dotąd z punktu widzenia tego obserwatora i tego obserwatora jest taka sama, bo długość przedmiotów w kierunku prostopadłym do ruchu w szczególnej teorii względności nie ulega zmianie, ale czas, w którym światło dotrze stąd dotąd, zmierzony na tym zegarze i na tym zegarze, jak tu wskazuje to jest inny. Czyli, tylko że pamiętajmy, że ta prędkość, znaczy to pojęcie prędkości światła poruszającego się od jednego lustra do drugiego lustra w tym zegarze z punktu widzenia tamtego, to jest tak naprawdę, jeżeli mówimy o prędkości, to mówimy o prędkości tu lokalnie, znaczy o przemieszczaniu się jakichś obiektów względem innych obiektów, które są tu lokalnie obok niego, tak? A tu mówimy o stosunku drogi do czasu, tylko że czas odczytujemy to właśnie na zegarze, który znajduje się tam w nieskończoności, więc to tak mówimy o tym, że to jest prędkość, ale to już ma troszeczkę inne znaczenie. Więc z punktu widzenia tego obserwatora to światło tu, znaczy stąd dotąd nie porusza się z prędkością światła, tylko z prędkością taką. A to jest dlatego, że mówię, że według tego obserwatora i tamtego ta odległość jest taka sama, ale jak tu widzimy, że czas ruchu tej wiązki światła stąd dotąd według tego i tego obserwatora nie jest taki sam. Według obserwatora tego jest on większy, bo ten zegar chodzi szybciej, więc nic dziwnego, że jak podzielimy tą samą drogę przez dłuższy czas, a on zmierzy dłuższy czas, to ta wielkość wyjdzie mniejsza niż jak on podzieli tą samą drogę przez ten krótszy czas, który tu upłynął. I u niego to wyszło, rzeczywiście to byłaby prędkość światła, więc lokalnie ta prędkość jest równa prędkości światła, czy względem obiektów tu blisko, natomiast obserwowana, znaczy ta wiązka światła obserwowana z dużej odległości, okazuje się, że ta prędkość tej wiązki nie jest wcale równa prędkości światła. No muszę teraz przygotować ten dowód z teorii względności, wyprowadzenie tego samego wzoru, tego ostatniego, tak? No to muszę przygotować. Tak jak mówiłem na początku, ten drugi film o tej teorii mówiącej,
Grawitacja to jest przyspieszony ruch przestrzeni. Ten drugi film jest dla fizyków, także nie dziwcie się, że coraz bardziej skomplikowane są równania, ale to jest przykład właśnie teraz wyprowadzenia, takiego przyspieszonego wyprowadzenia tego samego wzoru na związek między czasem odczytanym przez obserwatora w nieskończoności na własnym zegarze i na zegarze spadającym swobodnie ze stanu spoczynku w nieskończoności, znajdującym się w danym momencie w odległości r od tam planety, czy gwiazdy. Więc musimy skorzystać, znaczy chcąc z równa Einsteina to zrobić, więc musimy skorzystać z metodyki Schwarzschilda, ale w tej metodyce, ponieważ to ciało spada radialnie, więc te kąty się nie zmieniają, więc tam trzeba wstawić do tej metodyki delta phi, delta theta i delta phi równe 0. 0 zostanie nam wtedy równanie, ta metodyka będzie miała taką postać, gdzie R jest tym promieniem Schwarzschilda, czyli promieniem tego horyzontu czarnej dziury, czyli że jeżeli ciało znajdzie się bliżej czarnej dziury niż ta odległość R, to wtedy nie ma możliwości, żeby uciekło na zewnątrz. No właśnie, to jest ten promień Schwarzschilda. Delta R i delta T to są, delta T to jest czas zmierzony przez tego obserwatora w nieskończoności. Delta R to jest też odległość zmierzona przez obserwatora w nieskończoności, więc ta odległość delta R to jest prędkość czy droga przebyta, tak? Czyli odległość delta R jako przebędzie ciało to jest prędkość razy ten czas, więc tu wstawiamy właśnie to v razy delta T, będzie wtedy v kwadrat, bo to delta R jest do kwadratu, więc będzie v kwadrat delta T kwadrat, to jest tu wstawione teraz. Następnie musimy pozbyć się tej prędkości tego ciała poruszającego się, no i tu już byście musieli poszukać już w podręcznikach, więc to jest wzór też z równej Einsteina, wzór na prędkość ciała opadającego z nieskończoności w kierunku tam planety czy gwiazdy, ale również w kierunku czarnej dziury, ale na zewnątrz tego promienia Schwarzschilda. Więc to jest ten wzór i my po prostu, co my zrobimy z tym równaniem, żeby skorzystać z tego wzoru, to jest v przez c. Więc żeby mieć tu v kwadrat przez c kwadrat, to dzielę obie strony przez c kwadrat, więc jak tu pojawi się c kwadrat, to c kwadrat się skróci, jak tu się pojawi c kwadrat, to c kwadrat się skróci, tu się pojawi c kwadrat, że będziemy mieć v kwadrat przez c kwadrat, a v kwadrat przez c kwadrat to jest to do kwadratu, czyli będzie ten nawias do kwadratu, a pierwiastek do kwadratu będzie po prostu r przez r, więc tu w miejsce v kwadrat przez c kwadrat, który tu się pojawia, jak podzielę przez to c kwadrat, tak? Pojawi się to do kwadratu i to do kwadratu, czyli bez tego pierwiastka będzie 1 minus r przez r, gdzie jest ten promień Schwarzschilda do kwadratu, bo mamy v kwadrat przez c kwadrat, więc tu będzie kwadrat i tu kwadrat, więc zniknie nam pierwiastek. I właśnie to r przez r już bez tego pierwiastka. I reszta delta t kwadrat reszta zostaje. Tu widzimy, że mamy teraz, to jest 1 minus r przez promień Schwarzschilda przez ta odległość tego ciała od planety, gwiazdy czy czarnej dziury. Więc skróci nam się to z kwadratu, bo to jest właśnie takie wyrażenie, jeszcze raz takie wyrażenie, więc jedno z tych wyrażeń się skraca, więc kwadrat tu przekreślamy i widzimy wtedy, że mamy powtarzające się po prawej stronie powtarzające się części, więc możemy wyłączyć 1 minus r przez r razy delta t kwadrat, bo to też jest 1 minus r przez r razy delta t kwadrat, to wyłączamy, to jest tu wyłączone i tu wyłączone i co zostanie? Z tego zostanie jedynka, a z tego zostanie r minus r przez r. Mamy 1 minus r przez r. No i teraz widzimy, że to inaczej jest razy to jest to do kwadratu. No i bierzemy pierwiastek z obu stron, więc otrzymujemy wtedy, że będzie delta t bis równa się
1 minus R przez R, gdzie R to jest promień Schwarzschilda razy delta T, a to nasze R to jest promień Schwarzschilda, to jest to, wstawiamy w to miejsce i otrzymujemy taką zależność, gdzie zauważamy, że to nasze 2Gm przez R to jest ta prędkość, to jest kwadrat prędkości ucieczki, więc moglibyśmy teraz zamiast tego 2Gm przez R wstawić to nasze V kwadrat, tak? Znaczy tu użyłem tego indeksu delta T bis, ponieważ tak normalnie to byśmy inne oznaczenie umieścili, ale ponieważ w tych naszej analizie, tej poprzedniej właśnie ten czas zmierzony przez obserwatora w nieskończoności, odczytany przez obserwatora w nieskończoności, na zegarze spadającym ze stanu spoczynku w nieskończoności swobodnie i znajdującym się w odległości R małe od planety, gwiazdy czy od czarnej dziury, ale na zewnątrz tego promienia Schwarzschilda, że my go zaczęliśmy tam symbolem delta T bis, żeby była właśnie zgodność, więc ja tu umieściłem to delta T bis, tak? No i widzimy, że z teorii względności uzyskujemy dokładnie tą samą zależność, ale widzicie, jak skomplikowane są rachunki. To jeszcze są nie wszystkie, nie całość rachunków, bo tu pominęliśmy wypowiedzenie tego wzoru również, tak? Więc dużo prostszą metodą, w oparciu o koncepcję grawitacji jako przyspieszonego ruchu przestrzeni, dużo prostszą metodą wyprowadzone zostały już dwa wzory, czyli na związek między czasem odczytanym przez obserwatora w nieskończoności, czyli daleko od pola grawitacyjnego, i czasem odczytanym też przez tego na swoim zegarze i czasem odczytanym przez tego samego obserwatora na zegarze spoczywającym w polu grawitacyjnym, to w tej rakiecie, co utrzymywała zegar na tej samej odległości od środka planety. Ten wzór wyprowadziliśmy bardzo prosto w oparciu o szczególną teorię względności i również w oparciu o szczególną teorię względności wyprowadzony został ten wzór. No, widzimy, jak skomplikowane jest to wyprowadzenie w oparciu o ogólną teorię względności i to jest fragment tego wyprowadzenia, tego taki przyspieszony, bo tam pominąłem pewne części, właśnie wyprowadzenie tego wzoru jeszcze, to jest skomplikowane, więc jest zastanawiające. Dlaczego to założenie właśnie, że grawitacja to jest przyspieszony ruch przestrzeni i że że prędkość światła względem przestrzeni jest zawsze taka sama, jest ona tej prędkości światła w próżni, natomiast przestrzeń nie stawia oporu przy ruchu jednostajnym, prostoliniowym względem przestrzeni, natomiast stawia opór przy próbie zmiany prędkości i że światło jako zjawisko falowe prędkość światła zależy tylko od ośrodka, więc tylko od przestrzeni, więc światło reaguje tylko na prędkość przestrzeni, bo uzyskuje oprócz prędkości względem przestrzeni, względem innych obiektów, uzyskuje prędkość przestrzeni względem tych innych obiektów. A ciała obdarzone masą reagują nie na prędkość przestrzeni, no bo ruch jednostajny ciała obdarzonego masą prostoliniowy nie powoduje, że przestrzeń stawia opór temu ciału, natomiast ciało obdarzone masą, przestrzeń przeciwstawia się przyspieszeniu tych ciał, tak? No i zakładając, w oparciu o te założenia bardzo dużo prostszą metodą zostały oba wzory, które już wyprowadzone, a jeszcze za chwileczkę będzie, tylko już nie dzisiaj, tylko dołączę to nagranie później do tego nagrania, jak będzie dość późno, wyprowadzę w oparciu o tą nową teorię, znaczy nową, ona jest stara, ale większość jej nie zna, więc w oparciu o tą metodę, o tą teorię nową wyprowadzę jeszcze promień orbity fotonowej wokół czarnej dziury, czyli orbity, po której
której może światło poruszać się wokół czarnej dziury, oczywiście na zewnątrz tego promienia Schwarzschilda. I wtedy to jest bardzo istotne będzie przy tym wywodzeniu właśnie to, że prędkość światła obserwowanego przez obserwatora w nieskończoności w tej rakiecie, która spoczywa, utrzymuje się w tej samej odległości od środka czarnej dziury, że ta prędkość światła obserwowana przez obserwatora właśnie, która jest bardzo tam w nieskończoności, nie jest równa prędkości światła w próżni, nie jest równa właśnie temu wyrażeniu, o którym mówiłem wcześniej, bo o ile odległość zmierzona w kierunku ciała, w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu przestrzeni jest taka sama dla obserwatora tego w nieskończoności i tego w tej rakiecie, to czas zmierzony ruchu tej wiązki światła właśnie od jednego lustra do drugiego lustra jest inny, zmierzony przez obserwatora nieskończoności niż przez obserwatora wewnątrz tej rakiety. To o czym było wcześniej mowa, więc to zostanie jeszcze tu dodane do tego nagrania i to zakończy cały ten wywód. Jeszcze tam będą porozmawiamy jeszcze o innych konsekwencjach właśnie, o tym, co się dzieje według tej teorii właśnie, jeżeli zegar ten znajdzie się już w odległości mniejszej niż promień Schwarzschilda od czarnej dziury. Tam będą duże kłopoty w ogóle ze sformułowaniem pojęcia czasu. Tam właściwie ten zegar nie będzie mógł działać nawet, tak? I będzie kwestia, co więcej, kwestia oddziaływań między cząsteczkami. Jeżeli tam założymy, że bo zgodnie z tą teorią ta prędkość przestrzeni może być większa niż prędkość światła, to wtedy będzie problem, czy w ogóle po przekroczeniu tego promienia Schwarzschilda, czy jakiekolwiek oddziaływania i związki między elementami ciała, cząsteczkami ciała, czy w ogóle istnieją, czy ciało w ogóle tworzy jakąś całość, skoro wszelkie oddziaływania między cząsteczkami ciała, czy cząsteczkami ciała nie mogą rozchodzić się z większą prędkością niż prędkość światła. A tam będzie okazało się, że aby jakiś kontakt nastąpił, relacja między cząsteczkami, to musiałyby oddziaływania być przenoszone z prędkością większą niż prędkość światła po przekroczeniu właśnie tej odległości równej promieniowi Schwarzschilda, jak ciało byłoby już bliżej czarnej dziury, czy gdyby prędkość przestrzeni była wtedy już większa od prędkości światła, ale to będzie w tym jeszcze następnej części. Dziękuję za uwagę chwilowo, ale jeszcze będzie to dołączone do tej części prawdopodobnie, chyba że nagram już nowy. Nie, właściwie jest dość długi ten, więc będzie chyba trzecia część jeszcze. W takim razie na razie tu dziękuję za uwagę i będzie jeszcze jedno wyprowadzenie i będziemy dyskutowali o tym, jakie są jeszcze inne konsekwencje właśnie tej teorii. I tam są już duże różnice między tą teorią względności, czy wnioskami wypływającymi z teorii względności Einsteina, a tą teorią właśnie zakładającą, że przestrzeń może się poruszać i że może poruszać się nawet z prędkością większą od prędkości światła. Co więcej, to nie jest aż takie dziwne, bo nawet ta teoria, ogólna teoria względności zakłada, że właśnie jak obserwujemy cały wszechświat, że mówi się o tym, że wszechświat się rozszerza według teorii, ogólnej teorii względności przez pojawienie się nowej przestrzeni. Właśnie to jest, zobaczcie, że tu jest pewien, ma ta teoria duży problem, że nagle nie wiadomo skąd pojawia się nowa przestrzeń w tej teorii, no bo to są fakty doświadczenia, wskazują, że wszechświat się rozszerza jeszcze coraz szybciej. I że prędkość oddalania się już niektórych galaktyk od Ziemi jest większa niż prędkość światła, czyli tak naprawdę żaden obiekt nie porusza się względem sąsiednich obiektów z prędkością większą niż prędkość światła, ale odległość
może się zmieniać z większą prędkością niż prędkość światła. I ta zmiana odległości to nie jest to samo, co ta prędkość lokalna, czyli mierzona względem ciał, obok których to ciało się porusza. Trzeba odróżnić właśnie prędkość ciała względem obiektów materialnych, obok których to ciało porusza się, a prędkością, z jaką zmienia się odległość między ciałami. Nie ma żadnych ograniczeń w tej ogólnej teorii względności na tempo pojawiania się nowej przestrzeni między ciałami. I że ta stała Hubble'a mówi, że jak 2 razy dalej mamy jakąś galaktykę, to 2 razy szybciej się od nas oddala przy pewnej odległości ta prędkość oddalania się galaktyk od na przykład w naszej galaktyce czy od Ziemi jest już większa niż prędkość światła i żaden sygnał stamtąd do nas nie może dojść. Tylko że musimy rozumieć tą różnicę, że prędkość ciała, to mówimy, która nie może być większa od prędkości światła, to jest ta prędkość lokalna, prędkość względem obiektów, które mija to ciało w danej okolicy. Natomiast prędkość oddalania się, na to nie ma żadnych ograniczeń i to nie jest ta sama prędkość, o której mówimy, która nie może przekroczyć prędkości światła. Więc dziękuję za uwagę i z tego wynika, że będzie jeszcze jedna część tego opisu tej nowej i jednocześnie starej teorii. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj trzecia część teorii wyprowadzeń związanych z taką inną teorią grawitacji, teorią, w której przedstawiam grawitację jako przyspieszony ruch przestrzeni. Nie jest to teoria nowa, w różnych wersjach ona już była kiedyś przedstawiana. Ja przedstawiam wersję swoją, ale też są w niej elementy, znaczy dużą pomocą dla mnie był artykuł czy praca Henry'ego Lindnera. Tam umieszczę link do tej pracy. Już dwie części tej teorii, te 2 filmy były już opracowane i znajdują się one na moim kanale. Nawet jest playlista stworzona, taka dodatkowa o nazwie, o ile pamiętam, właśnie grawitacja, przyspieszony ruch przestrzeni. I w pierwszej części, w pierwszym filmie sformułowałem założenia tej teorii, ale wcześniej jeszcze opisałem cechy przestrzeni, które jakby wskazują na możliwość istnienia właśnie takiej teorii. W drugiej części to już były same wyprowadzenie, to tam wyprowadziłem kilka wzorów identycznych, jakie wyprowadza się w bardzo skomplikowany sposób z ogólnej teorii względności Einsteina. Czyli sam fakt, że z tej innej teorii, wcale nie takiej młodej, bo właśnie ona powstawała w tym samym czasie, co teoria Einsteina, jakoś tak się nie przebiła, znaczy, bo tam częściowo też próbowano właśnie wyjaśniać tą inną teorię poprzez istnienie tego eteru, a w tej teorii nie mamy eteru, żeby ktoś właśnie nie mylił tej teorii z teorią eteru, bo eter to była jakby substancja wypełniająca przestrzeń. Tu porusza się przestrzeń sama. Teraz ktoś zada pytanie, ale względem czego się przestrzeń porusza? No, przestrzeń tu będzie się poruszała, znaczy jedne części przestrzeni będą poruszały się względem innych przestrzeni. Znaczy, jeżeli tu będziemy mówili o prędkości przestrzeni, to najczęściej będzie to prędkość przestrzeni względem punktów znajdujących się w nieskończoności, gdzie natężenie pola grawitacyjnego jest równe 0.
Tu akurat ten wzór, który był wcześniej nam wyprowadzany i też również ten wzór, który dzisiaj będzie wyprowadzony, wszystkie są wyprowadzone dla takiego najprostszego przypadku, że mamy w całym wszechświecie tylko jedną gwiazdę, czy jedną planetę, czy jedną czarną dziurę. Równie dobrze może być też to gwiazda neutronowa. Zresztą to jest gwiazda, więc to wchodzi w zakres tego, co już wymieniłem. Tak? Czy to jest ten najprostszy przypadek? Czyli jeszcze raz ta prędkość, jeżeli będę mówił tu o prędkości przestrzeni, to będzie to prędkość przestrzeni, w tym przypadku względem punktów znajdujących się w nieskończoności, czy tam, gdzie natężenie pola grawitacyjnego jest równe 0. Więc widzimy, że tu porusza się jedna część przestrzeni względem innej części przestrzeni. To oznacza to, że przestrzeń ulega deformacji. To tylko wtedy jest możliwe. Można sobie to tak wyobrazić, jak na przykład mamy taką płachtę gumy i można tam w różnych miejscach ją rozciągać, ściskać i wtedy różne części tej gumy by się przemieszczały względem innych części tej gumy, takiej powierzchni wykonanej z gumy. Wtedy nic innego niż ta guma by nie istniało, tak? A mimo wszystko moglibyśmy mówić o ruchu, bo ruch jest pojęciem względnym, więc o ruchu jednych części tej powierzchni względem innych części tej powierzchni. No i teraz przejdźmy a jeszcze wrócę do tej playlisty, ponieważ właśnie na tej playliście są już wtedy pierwsze dwie części, to również trzecią część dodam i będzie pewnie co najmniej jeszcze jedna część o tym, co się dzieje wewnątrz już tego horyzontu czarnej dziury, czyli w odległości mniejszej niż promień Schwarzschilda, więc co najmniej jedna część będzie, ale być może jeszcze będzie kolejna część opisie ruchu rotacyjnego gwiazd w galaktykach spiralnych. Właśnie to jest ten problem, który próbuje się wyjaśnić, dodając ogromną ilość ciemnej materii. Znaczy, przypominam, że wymyślanie tej ciemnej materii to jest jedynie sposób na utrzymanie nadal prawdziwości ogólnej teorii względności Einsteina, bo po co jest ta ciemna materia? Gdyby jej tam nie było, to są fakty doświadczalne, przewidywania ogólnej teorii względności, jeżeli chodzi o prędkość gwiazd, szczególnie te oddalonych od centrum galaktyki spiralnej, że też ta prędkość tych gwiazd byłaby znaczy ona jest, jak ją mierzymy, jest dużo większa niż przewiduje ogólna teoria względności. Więc do wyboru fizycy mieli dwie możliwości. Albo uznać, że ogólna teoria względności w większej skali nie jest prawdziwa, lub utrzymać jej prawdziwość, ale wtedy, żeby ją uratować, trzeba wymyślać ogromną ilość ciemnej materii, której nikt jeszcze nie widział, nikt nie znalazł i jakoś w uparty sposób, utworzyła się właśnie sekta ludzi wierzących w nieomylność Einsteina, chociaż on tak się wielokrotnie mylił, nawet w ramach własnej teorii, nawet jak wyprowadzał wzór na pomiar czasu wewnątrz pola grawitacyjnego, to pomylił się na tej dwójki, nie napisał w tym wzorze, który ja tu wypowiedziałem wcześniej już, oczywiście ta dwójka tam jest, więc mylił się, jeżeli chodzi o fizykę kwantową i to wielokrotnie się mylił, wszelkie, próbował ją podważać przez całe swoje życie i za każdym razem przegrywał, no ale właśnie utworzyła się jak gdyby sekta na wyższych uczelniach fizyków, którzy robią wszystko, wszelkie fakty próbują tak tłumaczyć, żeby ogólna teoria względności była prawdziwa. Czy mają rację? czy istnieje ciemna materia? Może istnieć.
Jest taka możliwość oczywiście, natomiast pierwszym działaniem, jeżeli byśmy otrzymali właśnie takie fakty doświadczalne, które całkowicie nie zgadzają się z przewidywaniami jakiejś teorii, no to pierwsza rzecz to jest modyfikacja tej teorii po prostu, tak? Szczególnie, że taka postawa, że wymyśla się tą ciemną materię i potem kolejne doświadczenia wskazują, że ten model oparty o ciemną materię, przewidywania w oparciu o model z ciemną materią, o pewnych własnościach nie zgadza się z pomiarami, to zamiast właśnie przejść do modyfikacji ogólnej teorii względności, to po prostu wymyśla się, dodaje się kolejne cechy tej ciemnej materii i celem dodania tych nowych cech jest utrzymanie prawdziwości ogólnej teorii względności. Więc gdyby okazało się, że ta ogólna teoria względności jednak nie jest w tej większej skali prawdziwa, no to ten sposób działania może przedłużyć znalezienie prawdziwej odpowiedzi o 10 lat. Właśnie już to się stało, już kilkadziesiąt lat, z 50 lat trwa to podtrzymywanie właśnie prawdziwości ogólnej teorii względności przez dodawanie tej ciemnej materii i wymyślania takich jej cech, aby przy każdym doświadczeniu, które podważa ten model, żeby nadal ogólna teoria względności była uznawana, można by ją uznać za prawdziwą. W skali planet, układów słonecznych, układów gwiezdnych, to ona została potwierdzona, znaczy z dość dobrą dokładnością, znaczy z pewną dokładnością oczywiście, nie idealną, ale przewidywania ogólnej teorii względności właśnie w skali układów planetarnych, no bo właśnie my tu to sprawdziliśmy, no, pokrywają się z doświadczeniem. Ta ogólna teoria względności pozwoliła wyjaśnić dziwne zachowania orbity Merkurego, również dobrze wyjaśnia obserwowane orbity gwiazd wokół czarnych dziur, więc w skali gwiazd pojedynczych albo układów tam kilku gwiazd to się sprawdziło, natomiast w przypadku galaktyk spiralnych szczególnie i w przypadku gromad galaktyk przewidywania ogólnej teorii względności, przy założeniu, że istnieje tylko ta materia, którą znamy, całkowicie rozmijają się z doświadczeniem. Tak? No więc przejdźmy w takim razie już do tego wyprowadzenia i dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią w tych poprzednich odcinkach, będę starał się wyprowadzić wzór na promień orbity fotonowej wokół czarnej dziury. Okazuje się, że to wcale nie musi być czarna dziura, że również istnieje możliwość poruszania się światła po orbicie kołowej, jakkolwiek to jest ta orbita jest niestabilna, ale istnieje taka teoretyczna możliwość wokół gwiazdy neutronowej. Znaczy z tego wzoru końcowego będzie wynikało, że ten obiekt, wokół którego światło mogłoby się poruszać po orbicie kołowej, no, musi mieć bardzo małą objętość. Będzie wynikało to ze wzoru tego końcowego. I wzór, który wyprowadzę, będzie dokładnie taki sam, jak wyprowadza się do tego szczególnego przypadku z ogólnej teorii względności, ale dużo trudniej. Tu jak widzicie, za mną jest całe to wyprowadzenie. No, musi to być banalne, jeżeli no, jakieś proste zależności, które tam widzicie za mną, że pozwoliły no, bardzo szybko ten wzór wyprowadzić. Więc może zaczniemy. Więc mamy do dyspozycji kilka wzorów już z tych poprzednich części. Więc zakładamy, że grawitacja to jest przyspieszony ruch przestrzeni. W przypadku jak mamy właśnie jedną gwiazdę, czy jedną planetę, czy jedną czarną dziurę, to
przestrzeń porusza się w kierunku centrum tego układu, czy w kierunku centrum planety, centrum czarnej dziury, czy centrum jakiejś tam gwiazdy, tak? I załóżmy, że istnieje tylko ta jedna planeta, gwiazda czy czarna dziura. A jeszcze tylko coś dopowiem, bo jeszcze wrócę do tych wzorów. Skoro tamte wzory, ktoś zada pytanie, nawet takie pytanie gdzieś tam padało, bo dyskusja toczy się zarówno pod tym takim filmem, gdzie ja połączyłem te pierwsze dwie części, a jeszcze dużo bardziej dynamiczna dyskusja toczy się na mojej stronie na Facebooku o tej samej nazwie, Fizyka i Matematyka, ponieważ tam ten film promuje właśnie ten film z tą teorią, to było nawet takie pytanie, no to jeżeli rzeczywiście ta teoria, w której przedstawia się grawitację jako przyspieszony ruch przestrzeni, pozwala na wyprowadzenie dokładnie tych samych wzorów, które wyprowadza się z ogólnej teorii względności, no to właściwie to jaka to jest nowa jakość? To być może jest to tylko inna wersja tej samej teorii. No, więc taka pierwsza myśl, która się narzuca, że to jest bardzo prawdopodobne, ale nie jest to prawdziwe, bo akurat powiem, z czego wynika, no bo gdyby to była teoria, która daje dokładnie takie same przewidywania, no to tak samo wymagałaby później postulowania istnienia tej ogromnej ilości ciemnej materii, jeżeli chodzi o galaktyki spiralne czy gromady galaktyk. Ale dlaczego akurat w tym przypadku szczególnym, dla którego ja to wypowiadałem, czyli dla pojedynczej planety czy gwiazdy jeszcze nie obracającej się, tak, bo tam nie było mowy, że ta planeta czy gwiazda się obracała. Dlaczego jest taki sam wynik? Ponieważ, gdzie te wyniki będą różne. Jeżeli oczami jak gdyby tej teorii, w której przestrzeń ma cechy, niektóre cechy materii, czy może się poruszać, to jeżeli obserwowalibyśmy galaktykę, która jest daleko od nas, to również obserwowalibyśmy skutki obrotu nie tylko gwiazdy wokół centrum galaktyki, ale również skutki obrotu przestrzeni ciągniętej przez obracające się gwiazdy. I ponieważ w galaktykach spiralnych ten kierunek ruchu ogromnej większości gwiazd jest taki sam, a więc wtedy ten ruch przestrzeni również jest w tą samą stronę, co poruszają się gwiazdy. Natomiast jeżeli my tu jesteśmy na Ziemi i jeżeli jesteśmy w centrum galaktyki, jesteśmy w galaktyce spiralnej, tam jednym z ramion tej galaktyki spiralnej, to my nie możemy zauważyć skutków obracającej się przestrzeni, ponieważ sami jesteśmy w tej przestrzeni obracającej się zanurzeni. Możemy zauważyć skutki tej obracającej się przestrzeni w galaktyce tej naszej, gdybyśmy patrzyli na nią z zewnątrz, ale tego nie możemy. Natomiast jak patrzymy od nas na inne galaktyki, no to wtedy widzimy skutki obrotu gwiazd wokół centrum tej galaktyki, ale również widzimy skutki obrotu przestrzeni ciągniętej przez obracające się gwiazdy. Więc w tym szczególnym przypadku właśnie, że jesteśmy wewnątrz tej galaktyki, nie zauważamy skutków obrotu przestrzeni, bo jesteśmy w tej przestrzeni zanurzeni. Tak? No i teraz spróbuję wyprowadzić wzór na prędkość orbity fotonowej i w tym celu potrzebujemy tylko kilka zależności, a więc prędkość przestrzeni. Dla tego przypadku, gdzie mam tylko jedną planetę czy gwiazdę, no to ta prędkość przestrzeni, jakbyście tam mogli zobaczyć, obejrzeć w tej pierwszej części tego nagrania,
z tą teorią, to prędkość przestrzeni to jest prędkość ucieczki, jest równa prędkości ucieczki, jeżeli ciało znajduje się w odległości r od centrum tej planety czy tam gwiazdy, to prędkość ucieczki, czyli to najmniejsza prędkość, która pozwalałaby na ucieczkę tego ciała do nieskończoności, czy żeby się zatrzymało dopiero w nieskończoności, tak się mówi czasami, to jest jednocześnie prędkością przestrzeni w danym miejscu, bo gdyby to ciało już było w nieskończoności i by swobodnie spadało, to w odległości r od środka tej planety czy gwiazdy uzyskałoby dokładnie taką samą prędkość w tym kierunku, jaką trzeba nadać w drugim kierunku, aby uciekło do nieskończoności. Więc ta prędkość ucieczki jest równa prędkości przestrzeni w odległości r od centrum tej gwiazdy czy planety. To będzie nam kwadrat tej prędkości potrzebny, więc od razu podniosłem do kwadratu. Czy v kwadrat to będzie 2gm przez m, to jest zapisane. Również już tam wcześniej to było wyprowadzone, że z tego wzoru można wyprowadzić wzór na promień Schwarzschilda, czyli na promień tego horyzontu czarnej dziury, czyli że to jest taki promień, dla którego ta prędkość ucieczki jest równa prędkości światła, więc wystarczy, że jak tu wstawimy w miejsce v prędkość światła, czyli będzie c kwadrat i obliczymy to r, to ten promień będzie wtedy tym promieniem horyzontu czarnej dziury, czyli promieniem Schwarzschilda. I tak wstawimy tu wtedy r duże, tu c, mnożymy przez to r duże, dzielimy przez c kwadrat i mamy promień Schwarzschilda, czy ten promień tego horyzontu czarnej dziury. Potrzebujemy jeszcze prosty wzór na przyspieszenie dośrodkowe. Jeżeli ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, to przyspieszenie dośrodkowe z praw Newtona to jest v kwadrat przez r. U mnie tu jest napisane v1, ponieważ symbolem v oznaczymy tu u nas prędkość przestrzeni, więc żeby się to nie pokrywało, więc to będzie prędkość światła. Właśnie, czym będzie to v u nas, to v1? To będzie prędkość światła obserwowanego z nieskończoności, czy ten obserwator, który jest w nieskończoności, będzie obserwował to światło poruszające się po okręgu wokół czarnej dziury. To będzie prędkość tego światła obserwowanego przez tego obserwatora w nieskończoności. Tu ktoś już powie, że coś jest jakiś błąd, bo że przecież prędkość światła w układach inercjalnych, a układ związany z obserwatorem nieskończoności jest układem inercjalnym, że jest stała i równa prędkości światła w próżni c. Tak, ale tu pamiętajmy, że to v1, no właśnie kiedy ta prędkość światła jest równa c. Znaczy ta prędkość jest zawsze taka, znaczy w układach inercjalnych jest równa prędkości światła w próżni względem obiektów, obok których się porusza lokalnie. Natomiast tu, mówiąc o prędkości tej V1, to będzie wielkość uzyskana przez podzielenie drogi, którą przebyło światło przez czas zmierzony na zegarze obserwatora, który jest w nieskończoności. To nie jest dokładnie prędkość w tym prawdziwym rozumieniu lokalna, bo ta prędkość lokalna to by musiała być zmierzona na zegarach, który mija to wiązka światła. Czyli na początku, znaczy czas ruchu tej wiązki światła musiał być mierzony w tym lokalnym układzie na zegarach, które tam się znajdują. A my tu, żeby tą prędkość uzyskać, tą prędkość światła poruszającą się po tej orbicie, ale obserwowanego przez obserwatora w nieskończoności, to tu dzielimy tą drogę przebytą przez czas zmierzony przez tamtego obserwatora, a już z tej pierwszej i też drugiej części tego nagrania wiemy, że zegary, które znajdują się tam daleko od pola grawitacyjnego, albo tam, gdzie jest to pole słabsze, chodzą szybciej. A
polu grawitacyjnym wolniej. Czyli my dzielimy teraz tą drogę przebytą przez światło, to ta droga, to znaczy wiązka światła będzie poruszała się po okręgu, a więc będzie prostopadle poruszała się do kierunku ruchu przestrzeni, a więc w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu przestrzeni droga przebyta będzie taka sama według obserwatora, który tam się znajduje, w tym miejscu, gdzie to światło się porusza, i przez względem obserwatora, który jest w nieskończoności, bo w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu nie następuje zmiana długości, natomiast czas zmierzony przez obserwatora, który jest w tym miejscu, gdzie ta wiązka się porusza, czy w tym silniejszym polu grawitacyjnym, i czas zmierzony przez obserwatora, który jest w nieskończoności, będzie inny. Ten czas, który zmierzy obserwator w nieskończoności, będzie czas ruchu tej wiązki będzie większy, więc jak podzielimy tą samą długość tego samego odcinka przez dłuższy czas, to uzyskamy tą prędkość mniejszą niż prędkość światła, a ten obserwator tu lokalnie oczywiście zmierzyłby prędkość światła równą c. Więc lokalnie to się zgadza, także musimy rozumieć, czym jest ta prędkość v, to jest prędkość światła obserwowanego przez obserwatora w nieskończoności, a nie znajdującego się tuż w miejscu, gdzie to światło się porusza. No i teraz jeszcze potrzebujemy tu wzór na przyspieszenie przestrzeni, więc to w podstawie tej teorii, w tych postulatach głównych było powiedziane, że właśnie, że przyspieszenie grawitacyjne w danym miejscu, w danej odległości od ciała obdarzonego masą tej planety czy gwiazdy jest przyspieszeniem przestrzeni w tym punkcie. Więc to przyspieszenie grawitacyjne Gm przez r kwadrat w tym polu centralnym będzie jednocześnie przyspieszeniem przestrzeni w danym punkcie. No i teraz zaczynamy rozumowanie. Więc załóżmy, że tu na dole, tam gdzieś na dole znajduje się czarna dziura. Gdzieś tam jest środek czarnej dziury. A tu mamy w pewnej odległości r małe od niej jakiś statek kosmiczny, jakąś rakietę, ale która jest, załóżmy, że ta czarna dziura się nie obraca, czy mamy znowu ten przypadek taki uproszczony, i ta rakieta, silniki działają, znaczy próbują rozpędzić tę rakietę do góry, ale tylko działają z taką siłą, że ta rakieta pozostaje w takiej samej odległości od środka czarnej dziury. Czyli silniki po prostu nie pozwalają tej rakiecie spaść. Czyli znajduje się, załóżmy, że ta rakieta znajduje się dokładnie w odległości r takiej, po której będzie mogło światło poruszać się po okręgu. No właśnie załóżmy, że w ogóle światło może się poruszać po okręgu wokół czarnej dziury, znaczy to wynika już z ogólnej teorii względności, i załóżmy, że ta rakieta dokładnie znajduje się właśnie w takiej odległości od centrum czarnej dziury, czy od czarnej dziury, nie wiem gdzie od centrum czarnej, to jest bardziej precyzyjne, od centrum czarnej dziury, że to będzie również promień tej orbity fotonowej. No i teraz załóżmy, że właśnie z tej rakiety wysłana jest wiązka światła, która obserwowana przez obserwatora w nieskończoności będzie poruszała się po okręgu. Czyli według obserwatora w nieskończoności, jakby on tą wiązkę światła widział, to ona by się poruszała prostopadle do promienia łączącego dany punkt, z którego została wysłana wiązka, ze środkiem czarnej dziury. Tak? Ale teraz przeprowadzi analizę obserwator właśnie ten z nieskończoności. Więc on wie, względem niego przestrzeń w tym miejscu porusza się z taką prędkością. Porusza się w tym kierunku. Więc i gdyby teraz razem z tą przestrzenią spadał właśnie inny obserwator, czy on miałby z nieskończoności, spadałby obserwator i byłby dokładnie tuż obok tej rakiety, to on by stwierdził, ponieważ ten nowy obserwator spada razem z przestrzenią, więc ma tu prędkość przestrzeni względem punktów nieskończoności, to ten obserwator by zauważył, że ten
człowiek wysyłający wiązkę światła nie wysłał ją w tym kierunku, tylko z jego punktu widzenia on ją musiał wysłać w kierunku jakimś pośrednim, pod pewnym kątem, no bo skoro ta wiązka ma się poruszać prostopadle do promienia, no to gdyby została wysłana przez tego obserwatora, gdyby on, i to patrzy na to ten obserwator spadający, gdyby została wysłana w tym kierunku, no to oprócz tej prędkości uzyskałaby do dołu prędkość przestrzeni jeszcze, bo światło reaguje na prędkość przestrzeni, więc nie poruszałaby się prostopadle do promienia łączącego środek czarnej dziury z tym miejscem, z którego wysłana została ta wiązka, tylko poruszałaby się gdzieś w kierunku czarnej dziury, znaczy pod pewnym kątem, znaczy tam by się nawet zakrzywiało, bo coraz tam większe przyspieszenie byłoby, tak? Więc żeby mogła ta wiązka poruszać się względem obserwatora, który jest na zewnątrz, tam w nieskończoności, prostopadle do promienia łączącego ten punkt wysłania ze środkiem czarnej dziury, to musiała zostać przez tego obserwatora wewnątrz tej rakiety wysłana pod pewnym kątem. I wtedy według obserwatora tam na zewnątrz on by stwierdził, że przestrzeń porusza się z prędkością v w tą stronę, światło zostało wysłane z prędkością światła względem przestrzeni w tym kierunku i jeżeli kąt odpowiednio został dobrany, to może być tak, że ta prędkość będzie prędkość światła obserwowanego przez obserwatora w nieskończoności będzie prostopadła do tego promienia, tak? No i w takim razie tu trójkąt nam się tworzy, że ten odcinek jest równy temu odcinkowi i więc z tego trójkąta możemy obliczyć tą prędkość V1. To jest ta prędkość, w tym rozumieniu to jest długość odcinka, którą przebyło to światło przez czas zmierzony nie przez tego obserwatora, który tu jest, bo właśnie gdybyśmy długość tego odcinka, które pokonało światło w tym kierunku, podzielili przez czas zmierzony przez obserwatora, który jest w tej rakiecie, to uzyskalibyśmy prędkość światła w próżni. Natomiast jak podzielimy długość tego samego odcinka, bo ten odcinek jest prostopadły do kierunku ruchu przestrzeni, więc nie zmienia się, jego długość jest taka sama dla tego obserwatora w tej rakiecie, jak i dla obserwatora w nieskończoności, to teraz ten obserwator w nieskończoności podzieli tę długość tej drogi przebytej przez czas zmierzony na własnym zegarze, a ten zegar jego chodzi szybciej, więc uzyska wielkość mniejszą niż obserwator w tej rakiecie lokalnej. I lokalnie to prędkość tego światła będzie zarówno przez obserwatora tego spadającego z nieskończoności, który ma tu prędkość przestrzeni, to ten obserwator by stwierdził, że to światło porusza się z prędkością światła, no bo względem przestrzeni, że on się tak porusza. I również ten obserwator w tej rakiecie tu lokalnie by stwierdził, że to światło w jego układzie też się porusza z prędkością światła, ale jak podzieli tą drogę przebytą która jest taka sama według tego obserwatora w rakiecie i tego obserwatora w nieskończoności, przez czas, ten obserwator w nieskończoności podzieli przez czas zmierzony na jego własnym zegarze, który szybciej chodzi, to uzyska on wielkość mniejszą niż prędkość światła w próżni. No i właśnie więc z tego trójkąta obliczamy, że to c kwadrat to się równa v kwadrat plus v1 kwadrat, czy z tego v1 kwadrat to będzie c kwadrat minus v kwadrat i to miejsce v kwadrat wstawiamy teraz ten wzór. No to wstawiliśmy. No i teraz co? Założyliśmy, że ta wiązka została wysłana z odległości r od środka czarnej dziury i że jest ona właśnie, i że jest to ta odległość r, jest to odległość właśnie, po której może, znaczy to jest promień okręgu, po którym może poruszać się światło wokół czarnej dziury, czy tam gwiazdy neutronowej. To też będzie taka możliwość. Więc skoro już zakładamy, że istnieje taka orbita fotonowa,
światła i że akurat to jest właśnie, że ten statek znajduje się dokładnie w odległości, znaczy w odległości od środka dziury równej promieniowi tej orbity. No to teraz pytamy się, czy już widzimy, że to światło zakładamy, że porusza się po okręgu, że istnieje ta orbita. No to ruch jednostajny po okręgu mamy, to występuje, jak obserwator w nieskończoności obserwuje, no to występuje przyspieszenie wtedy dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu i znamy, to jest podstaw fizyki z praw Newtona, że wartość przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu to jest v² przez r. No to jest będzie akurat v1² przez r, tak? A teraz skąd się bierze to przyspieszenie? No, co powoduje zakrzywianie toru tego światła? Przyspieszenie, to jest to przyspieszenie, to dośrodkowe, to jest nic innego, tylko przyspieszenie to radialne przestrzeni. A przyspieszenie to radialne właśnie przestrzeni równa się natężeniu pola grawitacyjnego w odległości r od tej gwiazdy, znaczy neutronowej czy czarnej dziury, czyli gm przez r², tak? No to te przyspieszenia muszą być sobie równe. No to porównujemy to przyspieszenie właśnie dośrodkowe z przyspieszeniem grawitacyjnym. No i dalej czy prosta matematyka, więc wstawiamy AR to jest v1² przez r, tu mamy, to jest przyspieszenie grawitacyjne, to jest gm przez r², tu też mamy. I co robimy? Najpierw mnożymy obie strony przez to r małe, bo to się skróci częścią, więc jak przez r małe mnożymy obie strony, no to tu zostanie tylko v1², a tu się zniknie ten kwadrat, to już to zrobiliśmy. No i w miejsce v1² wstawiamy całe to wyrażenie. Właśnie tu nawet nie uliczałem tego samego tej prędkości v1, bo wiedziałem, że mi kwadrat tej prędkości jest potrzebny. Więc w miejsce v1² stawimy to wyrażenie, to jest stawione. Przenosimy ten wyraz, mamy tu podobne wyrazy, ten wyraz z plusem na drugą stronę, to będziemy mieć, tu było 2gm przez r, tu będzie gm przez r, do tego gm przez r to są 3 razy mam takie wyrażenie, czyli otrzymujemy, że to jest c² równa się 3gm przez r. No i z tego obliczamy właśnie ten promień tej orbity fotonowej, no to będzie mnożymy przez r, dzielimy przez c², czyli wyszło nam, że promień tej orbity fotonowej r to się równa 3gm przez c². No i teraz, ponieważ właśnie obliczony promień orbity fotonowej z ogólnej teorii względności to są 3/2 promienia Schwarzschilda, no to podzielmy wartość tego promienia przez promień Schwarzschilda. No to w miejsce r wstawiamy to 3gm przez c², a w miejsce promienia Schwarzschilda to co tu mamy, czyli 2gm przez c², tak? 2gm przez c², dzielenie ułamka przez ułamek to jest mnożenie ułamka przez odwrotność, więc ten pierwszy ułamek jest odwrócony, drugi, c² się skraca, gm się skraca, zostaje tylko 3/2, o tak, 3/2 nie widać, ale o. Czy r małe przez r duże to jest 3/2, no czyli zapiszmy to właśnie, r małe przez r duże to jest 3/2, czyli promień tej orbity fotonowej to będzie 3/2 promienia Schwarzschilda. Dokładnie taki sam wynik, jak wynika z ogólnej teorii względności. Czyli można uznać, że to wyprowadzenie zostało już poprawnie dokonane, więc znowu już kolejny fakt, kolejne przewidywania ogólnej teorii względności i przewidywania tej teorii, w której przedstawia się grawitację jako przyspieszony ruch przestrzeni, są identyczne. Więc jeszcze raz powiem, dlaczego są identyczne, bo gdyby były tylko identyczne, tylko można by było stwierdzić, że ta teoria przedstawiająca grawitację jako przyspieszony ruch przestrzeni to jest jest ciekawostka o tyle, że jest inny formalizm, ale że jest jak gdyby inna wersja ogólnej teorii względności. Znaczy jakieś tam, jeżeli chodzi o ten formalizm matematyczny, ale dająca te same przewidywania. No teraz powiedziałem, dlaczego są takie same, bo to jest to najprostszy przypadek. Gwiazdy czy planety nieobracające się i że nie ma już niczego we wszechświecie poza tym jednym obiektem.
Ponieważ w tej teorii zakłada się, że przestrzeń może się poruszać i może być ciągnięta przez ciała obdarzone masą, że one się też poruszają, to ponieważ my jesteśmy w galaktyce spiralnej i jeżeli prawdziwa byłaby ta teoria właśnie, to ruch, ponieważ większość gwiazd porusza się, ten kierunek ruchu obrotowego jest taki sam, więc ta przestrzeń jest ciągnięta w tym samym kierunku, więc się obraca razem z tymi gwiazdami, to my wewnątrz tej galaktyki spiralnej nie obserwujemy tego ruchu przestrzeni, bo jesteśmy razem z nią się obracamy. Natomiast przewidywania tej teorii, gdy spojrzymy na galaktyki, które są daleko od nas, to jak to mówiłem, że wtedy obserwujemy skutki nie tylko ruchu gwiazd wokół centrum galaktyki, ale również skutki obrotu przestrzeni ciągniętej przez te gwiazdy w tym ruchu obrotowym i tam różnice między teorią grawitacji, która przypisuje przestrzeni cechy materialne czy substancji, a teorią Einsteina, która w ogóle stara się wyrugować jakiekolwiek cechy substancji z przestrzeni. To jest właśnie jakby układ współrzędnych, tam nie wiadomo nawet fale grawitacyjne, no to pytanie, co faluje. Znaczy tam tak naprawdę i tak się nie mógł uciec Einstein od nadawania tej przestrzeni cech substancji. Próbował to robić, ale mu się w ogóle to względzie tak naprawdę to nie udało, ale według teorii, która nie nadaje przestrzeni żadnych właśnie cech podobnych do cech substancji, to tam różnica jest ogromna, bo wtedy właśnie potrzeba postulowania ogromnej ilości ciemnej materii, aby wyjaśnić właśnie tą większą prędkość gwiazd w galaktykach spiralnych. Właśnie trzeba zauważyć, że o czym nie powiedziałem chyba tam wcześniej w tych poważnych filmach, a powinienem, że znaczy jest nadzieja, że ta teoria mogłaby to wyjaśnić tą większą prędkość gwiazd w galaktykach spiralnych, właśnie ze względu na to, że jak się obserwuje galaktyki kuliste, to tam nawet według teorii tej Einsteina nie ma potrzeby postulowania istnienia tak dużej ilości ciemnej materii, jak w galaktykach spiralnych. Jak to dałoby się wytłumaczyć o tą teorię? No bo w galaktykach kulistych płaszczyzny obrotu tych gwiazd są różne, więc ten ruch przestrzeni nawzajem się neutralizuje. Natomiast w galaktykach spiralnych wszystkie poruszają się praktycznie, czyli ogromną część w tym samym kierunku, więc nic dziwnego, że również ta przestrzeń, ruch przestrzeni jest taki zorganizowany i znaczący jest, a neutralizuje się ten ruch przy różnych płaszczyznach obrotu w galaktykach właśnie kulistych. To jest kolejny jak gdyby taki fakt, który sugeruje, że ta teoria mogłaby dać lepsze wyjaśnienie. A teraz jest pytanie, czy ja twierdzę, że nie ma ciemnej materii, czy ja twierdzę, że ta teoria jest na pewno do końca prawdziwa? Nie wiadomo. Znaczy na pewno z tej teorii więcej wynika. Jest tu nadzieja, że ta ciemna materia i postulowanie nie będzie w ogóle konieczne, ale sam fakt, że na przykład niby wywodzą te same wzory, ale w dużo prostszy sposób. I co więcej, ogólna teoria względności, podstawą jej stała się zasada ta równoważności sformułowana przez Einsteina, ale u Einsteina ona wynika tylko z doświadczenia, a z tej teorii wynika sama z siebie, właśnie jest oczywistością. Znaczy podobieństwo wzorów właśnie ze szczególnej teorii względności i z tej teorii, jeżeli chodzi o pomiar czasu na zegarach, które są w polu grawitacyjnym, znaczy i porównanie tego pomiaru z pomiarem czasu dokonanym na zegarze, który jest w nieskończoności.
grawitacyjności, znaczy podobieństwo wzoru no, wskazuje na to, że przyczyna tej zmiany tempa chodzenia zegarów, że jest dokładnie taka sama i no właśnie i ta zasada równoważności jest oczywistością, ponieważ w obu przypadkach i w polu grawitacyjnym i w przypadku w ruchu jednego układu inercjalnego względem innego układu inercjalnego, że przyczyną tych innych wskazań zegarów jest po prostu ruch jednego układu względem drugiego układu. Tak? Dlatego ta teoria daje nadzieję, ale przynajmniej powinno się raczej iść w kierunku bardziej logicznym, znaczy wymyślanie ogromnej ilości materii, której nikt nigdy jeszcze nie znalazł, tylko dlatego, że ktoś bardzo lubi, przywiązał się do jakiejś tam teorii, nie jest niczym normalnym. To jest jakaś naukowa patologia. Zwykle fakty doświadczalne, one służą do weryfikacji danej teorii. No więc teoria Einsteina w skali galaktyk i gromadek galaktyk całkowicie się nie potwierdziła. Dlaczego nadal się podtrzymuje? No, tylko, mówi się, że ona, bardzo często nawet się mówi, że ona została doskonale potwierdzona. Znaczy ona została potwierdzona jedynie w przypadku pojedynczych gwiazd, czy tam układów kilku gwiazd, ale została, znaczy fakty doświadczalne zaprzeczyły tej teorii, jeżeli chodzi o skalę galaktyk czy gromad galaktyk. I można właśnie wymyślać przy każdym kolejnym fakcie doświadczalnym, który zaprzeczy bieżącej wersji ciemnej materii, można dalej wymyślać nowe jej cechy, tak żeby utrzymać ogólną tej wzrost. I tak się właśnie robi. Niedawno właśnie teleskop tego Webba znalazł galaktyki, bardzo duże galaktyki, które na bardzo wczesnym etapie po wielkim wybuchu i według ogólnej tej względności one nie miały prawa powstać. Czyli jest fakt doświadczalny, to całkiem niedawno, całkowicie prawie że pomijany. Astrofizycy wierzący w ogólną teorię względności próbują wymyślać kolejne nowe cechy ciemnej materii, żeby dało się ten fakt wytłumaczyć, ale jest fakt, który zaprzecza przewidywaniom ogólnej teorii względności przy założeniu, że istnieje jeszcze ciemna materia. Te galaktyki musiałyby powstać jeszcze wiele tam miliardy lat później, a powstały dużo wcześniej. I to jest kolejny przykład, że ta teoria nie musi być prawdziwa. No to widzę, że już mi się rozładowuje ta bateria, więc na tyle zakończę, jeżeli chodzi o tą lekcję. Z pewnością będzie jeszcze kolejna część, może jeszcze następne, ale ta kolejna będzie o tym, co się dzieje, jak już przekroczymy horyzont zdarzeń w czarnej dziury, znajdziemy się w odległości mniejszej niż promień Schwarzschilda. Tu według tej teorii bardzo dziwne rzeczy się pojawiają i co więcej, ta osobliwość wcale, ta teoria pozwala na wyjaśnienie tego centrum czarnej dziury bez postulowania nieskończonej gęstości czy nieskończonej krzywizny i nieskończonego zakrzywienia przestrzeni. No więc chyba tyle na dzisiaj, także to dołączę osobno do tej playlisty, włączę pole grawitacyjne, przyspieszony ruch przestrzeni, ale potem te wszystkie części na pewno połączę, bo już dwie są połączone, ta też będzie za jakiś czas połączona i w opisie na pewno umieszczę linki do tych innych części. Także dziękuję za uwagę. Już bateria mi się kończy, więc już nie mogę nawet więcej mówić. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.